Hej, dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hejsi. Nie wiem jak to właśnie zaczynać. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, witajcie również. No to tak dziwnie wszystko wychodzi, że no... Powinienem to jakoś przećwiczyć chyba. Cześć whatever, nieważne. Dzisiaj jestem zakręcony troszeczkę. Taki dzień. No jak widzicie, nie widzicie Olixa, ani Allegro, ale w sumie widzieliście okładkę i zapowiedź, więc wiecie co się szykuje, to co będę ściemniał. Jedziemy z kasetą. Czyli coś, No co jedziemy nas... dzisiaj w historię, tak, w historię. Jedziemy w historię, Zawsze tak. idziemy w historię, ale tak w historię tutaj bardziej tak już konkretnie, nie Po wybiórczo od bandzie, lewa do dzisiaj prawa, po bandzie jak czasami idziemy, tak. jedziemy. Tak, Tak. prawie będziemy udawać, że coś wiemy na ten temat, a przynajmniej będzie na to zajebiście wychodzić, mam nadzieję. Tym bardziej, że parę chwil temu żeśmy na to wpadli, więc to będzie naprawdę... No lekki spontan. Nie mówię, że nie przygotowany, bo Dokładnie. coś tam przygotowany jestem. Zresztą tutaj miałem akurat rozmowę przed chwilą z kolegą na temat tego, który był pierwszy. No i w sumie udowodniłem sobie, że miałem rację. O dziwo. Bo też wcześniej myślałem tak jak ten kolega, więc nie będę tutaj mówił o co chodzi. No dobra, no to trafiliśmy na historię magnetofonów i kaset. Darek, jak ci się podoba tematyka? No głupszy już z tego nie wyjdziesz. Tematyka podoba mi się bardzo. No, Czy tutaj raczej, przynajmniej na początku, nie będzie żadnych wodotrysków z tego, co już widzicie, natomiast będzie ciekawie i zawsze to jest jakiś taki powrót do korzeni albo liźnięcie tej historii od samego początku, bo tak zawsze tam wpadamy gdzieś tutaj nie tyle lata, może 70., kasety 80., 90., podniecamy się różnymi tam produktami, tak jak ostatnio firmy Nakamichi, a tutaj troszkę będzie odwrotnie. Idziemy, że tak powiem, ku źródłu. wiemy też od czego Nakamichi wziął się pasja do magnetofonów de facto już teraz. Tak, Ale to za tak. chwilę, to będą niespodzianki, to będzie takie no niespodziewane jak hiszpańska inkwizycja. Nic mi jeszcze do pokoju nie wbija, więc jest dobrze. Czyli co, historię zaczynamy z tym tutaj kawałkiem plastiku. Dobrze, że nie bakelitu. Z roku 1963, proszę Państwa. Czyli lampowce wszędzie. Może gdzieś tam Germany. No, krzemy też już były, tylko były kosmicznie drogie. A tutaj proszę, Philips w 63 wypuszcza takie pudełeczko. Sterowane joystickiem. Tutaj po prawej stronie będziecie widzieć. Teraz tak, tutaj... Od czego zacząć, tak? Miałem ten magnetofon, trafił do Muzeum do Romana. Akurat udało mi się go znaleźć troszeczkę fartownie, bo jak widzicie, znaczy jak widzisz Darku, może nie będę się do widzów zwracał, tylko do ciebie, nie ma on żadnych oznaczeń zewnętrznych. Po nim nie widać, że jest model ten czy tamten, tutaj w tym wypadku EL3300. Trzeba zdjąć klapkę od baterii. Tak. Nawet tam chyba przed chwilą żeśmy opis czytali, tam było, mi się wydaje, też również napisane, że właśnie chyba pod klapką od baterii można rozpoznać to po modelu. Ale też Tak, jeszcze gdzieś jest zniknęło. druga rzecz, na przykład, spójrz na to zdjęcie, widzisz? Tutaj jest Tak, jako widzę. L3300, a to dupa nieprawda. Wikidata jakiś. Bo to jest 01 już model, tak? Pewnie 01, tak, bo ma to okienko. 3300 jest chamskie, więc tutaj nawet, może powiem inaczej, oni przygotowali się pod 3301, ale chyba nie zdążyli tego okienka tutaj, 3302 tutaj nawet. Nie, ten jest 9109, Boże, jakie bzdury ludzie piszą w internetach i pokazują. Pisze jakby 9109, ale nie, napisał Philips R3302. No nie. Bądź tu mądry. Natomiast, może powiem inaczej. Takie etui jest do 3300. Chociaż nie, teraz ja się sam, Darku, troszeczkę popierdoliłem, bo ktoś to etui mógł później po prostu dołożyć, nie? Z okienkiem. Grześku, to etui, to jest dobre etui, mi się wydaje, dlatego, że tam chyba po prawej masz miejsce na mikrofon chowany i tam sobie Tak, otwierasz ale etui, chodzi o tam to, że dalej etui sobie mogło być mikrofon rok później czy 2 lata później wypuszczone jak z model 3301 wyszedł i dlatego przeważnie są takie, tutaj może, w sumie to jest mój magnetofon. Jak widać, 3300 jest na wehikuł czasu, bo Roman taką stronę ma, wehikułczasu.com i tam są różnego typu rzeczy wystawione z muzeum. To jest właśnie ten magnetofon. Ma tutaj wybielone takie miejsce, bo on ma etui od 3301. Powinno być po prostu okienko, a nie ma tego okienka. No dobra, czyli Philips wymyślił kasetę, magnetofon wymyślił coś, co to twarz, czyli to ustrojstwo. Nie będziemy tutaj chyba się za bardzo nad tym pałować, bo po co?
Nie ma też nad czym. Znaczy się Jest coś wam jeszcze powiem. monofoniczne. Przed Chwilą, tak, jest monofoniczna, ale mnie zabiła cena, bo przed chwilą żeśmy z Grześkiem oglądali to i ceny tych magnetofonów w tej chwili no są już, że tak powiem, całkiem poważne, tak? Sięgają niemalże stanie. 3000 złotych, tak? W dobrym stanie, w przeliczeniu na nasze złotówki, tam chyba za 2700 gdzieś na eBayu stał ten magnetofon. Ale Darku, wystawić to sobie można starą szczękę po babci za 3000 i też wyjdzie na to. Oczywiście to już wiemy, tak? Ale to chyba już jest cena dla jakiegoś naprawdę zapalonego kolekcjonera, który idzie od początku do końca poprzez te wszystkie magnetofony i chce mieć ten. Dla niektórych to pewnie jest taki ten święty gral, ten magnetofon. Natomiast no kiedyś, tak jak żeśmy również rozmawiali przed nagraniem, kiedyś było to cholernie tanie i to się pałętało. No wtedy jeszcze tylko po Allegro, bo Elixa nie było tego. Dokładnie. Natomiast no widzicie, monofoniczne, jak widać też, no kurde, zły przykład, sorry. Jak widać, co widać? Widać to, że ma głośnik budowany, więc takie ala przenośne. I o dziwo może nagrywać. Więc to już jest sukces, moim zdaniem. Ogólnie ten joystick, który jest na środku, on po prostu podnosi mechanicznie całą głowicę. Ona nie jest na jakiś wymyślny zapraw podkłada, tylko po prostu podnosisz. Tym joystickiem przepychasz go w stronę kasety i podnosisz mechanicznie głowicę. Prostota, Uber, ponad wszystko. Już nie będę tutaj mówił po niemiecku. Dobra, to co, jedziemy do następnego ziomeczka Philipsa EL3301. No tutaj tych 33 będzie troszeczkę. Okej, 3301. On się w zasadzie nie różni za bardzo. Miał dodatkowe zasilanie chyba. I tutaj zabezpieczenie chyba przeciwprzypadkowego nagraniu działało. Na czym to polega? Nie wiem, nie miałem tego. Przyznam się, bez bicia. Nadal mamy tą. No okej, mamy bez zaślepki. Nieważne. Podobne. To znaczy, takie kroki są. To chyba nie ma co za bardzo tutaj rozkminy robić za bardzo. Dobra. Następny. EL3310. Ja sobie tak pisuję w międzyczasie. Klikam wam do mikrofonu. Cieszycie się. I teraz tak, jakby ktoś chciał ten magnetofon mieć, to równie dobrze może kupić tamten magnetofon, bo to jest w zasadzie to samo monofoniczne ustrojstwo. Nowsze o 3 lata, czyli rok powstania na 66 się przyjmuje. I jak widać, jest to już coś, co możemy zastosować w jakimkolwiek zestawie. No ma tam jakieś bariery, ma jeszcze regulację tonu, ma budowany wzmacniacz, głośniki, no i przyciski jakieś takie sensowne już wprowadzone, tak? Czyli mamy te takie jak w starym Lampowcu, fortepianowe. A powiedz mi, Grześku, co to jest ta klapeczka po prawej stronie nad tymi potencjometrami? Do czego ona służy? Bo tutaj widzę jedno zdjęcie, pod tą klapeczką jakby była po prostu zaślepka. Co tam się kryło pod tą klapeczką? O, to właśnie, dokładnie to. A, głośnik tam jest. Żeby się nie widzisz, kurzyło. tak, teraz na tym powiększonym zdjęciu widzę. No, tam pewnie ludzie nie widzą. Kurczę, żeby się nie kurzyło, no to ani to sprzęt, znaczy to jest już bardziej sprzęt stacjonarny mi się wydaje. Tutaj 40 euro, proszę. Mi się włączyło Olix jakiś włoski, czy tam PT portugalski. O, proszę pana, z Portugalii. Pierwszy na świecie magnetofon taki, no w sumie biurkowy, tak. Ładny stan, powiem ci. No widzisz, przed chwilą mówiłeś, że za kupę kajsa tutaj 40 euro. No z pierwszego. Ja mówiłem o tym pierwszym. Pierwszy. Film. Tak, pierwszym. No to już powiedzmy trzeci. No dobra, ale pierwszy stacjonarny, taki co przypomina właśnie ówczesne zestawy stereo, myślę. No i mówiłem, że na Elixie nie wywalimy, a wywaliło nas na Elixie. I bądź tu mądry. Co tu jest napisane? W32, W65, okej, dobra, spoko, wszystko łapie. To chyba jakiś serwis zaliczył, bo tam widziałem chyba datę luty 89 rok, więc... No to nówka sztuka. Jak serwis 89 miał. Świeże po serwisie. No dokładnie. Free Digit Tape Content. Aha, to chyba znaczy, że ma 3-cyfrowy licznik kasety. Tak. No tak. No ładnie. I to jesteśmy, Darku, w 66 roku, czyli tutaj Germany, powiedzmy nasze klimaty, lampy też jeszcze się tam pamiętają, a Philips jest coś takiego. I to jest właśnie abstrakcja, że Philips jest tak genialną firmą. Znaczy ja ją kocham nienawidzić, albo nienawidzę kochać. Raczej to drugie, bym powiedział o Philipsie, czyli naprawdę rewelacyjne pomysły, ale mieli tam takiego ziomusia, którego wypuszczali niestety dość często z tej
kanciapy, w której siedział i on miał jedno zadanie. Znaleźć jedną rzecz w takim ustrojstwie, które jest zajebiste pod każdym względem, które ma się spierdzielić. I on to robił bardzo dobrze. Tak jak Niemcy mieli swoich w Grundiku, tak samo uważam, że Philips miał coś takiego, taki specjalny jednoosobowy dział, jak spieprzyć czekrowa i sztuczne postarzanie rzeczy. Ogólnie, no, jako miłośnik muzyki dobrej, bo w słuchaniu muzyki chodzi o muzykę, to nie wiem, bym się pocieszył trochę tym i no i co? No to jest historia już. To, co też lubię bardzo, ale to jest takie rozgraniczone właśnie. Historia tego vintage, takie elementy jak ten, a słuchanie muzyki. Sorry, kawkę wypiłem, mi weszło właśnie. A podobno kawkę dobrze pierdolność z rana, ale wieczorem też. No słuchaj, ostatnio bo ja zawsze jak wiesz, że jestem w poniedziałki na proszonej kolacji, już to już od kilkunastu lat, u mnie w rodzinie jest taka tradycja, że tam w poniedziałki pewne osoby z rodziny mnie zapraszają na proszoną kolację. No czasami wypada to we wtorki, ale tydzień temu grzechu byłem w poniedziałek, walnąłem, to co Darek, jedna kawa, druga kawa, okej. Poszedłem spać o 4 rano, nad ranem, a wiesz, to trzeba już we wtorek było wstawać do roboty, więc No, jak też się tego dopiero to zamknąłem oczy, otworzyłem oczy, myślę, po cholerę mi to było potrzebne, nie? No mi było potrzebne, żeby jakieś utrzymać się na nogach po całym dniu, na nogach, żeby dalej jeszcze na nogach, a w sumie na dupie przed komputerem posiedzieć tutaj z tobą i z widzami. A propos kawki, tak wrzucę, dam w opisie, możecie nam kawkę postawić jak chcecie. Ale to wszystko w opisie. Będzie filmu, albo w poście, zobaczymy. Dobra, czyli co? 3312, chociaż w sumie ten tutaj ma przycisk nagrywania, więc coś tam nagrywa. Następny, no, teoretycznie na liście, którą mam wypisaną, jest bardzo podobny 3312 model. On jest z roku 63, więc nówka sztuka. Natomiast, no Darku, co jest lepsze? Co jest zajebiste? I zaraz zobaczymy, jaka cena jest tego. No. Tu masz podpowiedź na Hi-Fi Engine. Mianowicie. Wejdziemy sobie na tę stronę, pewnie też zaraz nas cookies przygotują. A nie, proszę. No dobra, nie chcę tłumaczyć, po angielsku umiem. Właśnie chodzi o to, że ten tutaj model L3312 jest pierwszym magnetofonem stereo. Bo wszystkie wcześniej mówiliśmy, że są mono. Parametry są takie dość... No, coś na tym można by było posłuchać. Podejrzewam, że dałoby radę. Z bólem, ale by dało radę. Natomiast to jest pierwszy magnetofon stereofoniczny. Ciekawe, czy się cenią za to, jak myślisz? Do 10 kHz, no to właśnie tak jak mówisz, no można, ale czy koniecznie trzeba. Ja ostatnio chciałem sobie właśnie kupić też jakiegoś Philipsa, czy chyba Philipsa, czy coś innego i miał 12,5 kHz. Myślę sobie, o nie, w żadnym wypadku, a tu 10 kHz, No i proszę. jeszcze lepiej. A podejrzewam, Znaczy jeszcze lepiej, jest gorzej, to jest lepiej, tak? No, czasami tak jest. Ale szczerze mówiąc, aż zobaczę, nie chcę tłumaczenia, nie chcę cookies, ale agree. Zobaczmy sobie na wyszukiwarce takie ogólnie, chyba wszyscy wiecie, że coś takiego istnieje. O jest, tutaj masz. No są nawet dwa. Zobaczmy. No myślę, że obstawiam ten tańszy za 500. Bo, dobra, sorry za te wstawki, no po prostu wziąłem przeglądarkę, ja stwierdziłem, no palicho. 500 koron. Ile to będzie z 50 zł? Wiesz, nie wiesz, domyślasz się? Pojęcia nie mam. Okej, no to 500 koron, dużo, mało, nie wiem. No dobra, nie będę kończył, bo się wkopię. Natomiast możecie kupić właśnie pierwszy magnetofon stereo. On nawet pisze na klapce od kasety, że jest stereo. Żeby było wiadomo, że jest stereo. Bo głupie by było, No żeby to zobaczcie, póki to są takie kroki milowe. Mamy w ogóle pierwszy magnetofon, teraz mamy pierwszy magnetofon stereo i jest to nadal Philips. No, więc swój patent trzymany. Monofoniczny pomijam, bo to tak No był pierwszy po prostu takie, biurkowy, tamten był pierwszy biurkowy. I mamy tak. nadal 67 rok, czyli dużo dawniej niż podejrzewam sobie wyobrażacie, co czasy, że magnetofon wykichało. No dobra, a teraz następny na liście, teraz sam rozkminiam, co tu jest grane, bo jest wymieniony Sony TC100. Tak, mam listę. No. Nie boję się użyć. TC. Nie RC, tylko TC. Jak piszesz, Jarek? Cisza. No i mamy takie, powiem to jest uszu troszeczkę ładniejsze.
Sony jednak... No na pewno ładniejszy jest od Philipsa. Ciekawsza jest ta szata wzornicza, też ma więcej funkcji jakby, tak? Czy to... No część jest joystick tutaj został zastąpiony przyciskami, ale tam ma chyba jakieś poziomy jeszcze nagrywania pod spodem. No właśnie patrzę co jest. Tu masz wskaźnik poziomu... Tu masz wskaźnik rekording. Baterii, to jest chyba baterii. Nie, i nagrywanie czerwone też. To akurat po prostu ta wskazówka, jeśli to jest wskazówka oczywiście, albo jest przesterowane, albo nie. I tyle. No to ustalmy, jest to dwufunkcyjny wskaźnik. Pokazuje nam poziom nagrywania i poziom baterii. Zaraz jest drugi i co? Będziemy w dupie. Nie no, czemu? Będzie drugi wskaźnik, albo jeszcze dwa, nie daj Boże. Nie. No to tak jak... No dobra, tutaj... O! Co to za strona? Patrz. Ale ładny szpulak po lewej. Tam był taki... No to jak był ładny, to pewnie bram. Ten? Nie, pierwszy japoński magnetofon, tak. No to już wiecie, co będziemy następnym razem robić. Tak czuję, że tę stronę odwiedzimy tutaj. No dobra, Face Cassette Recorder ma... to dobra. I co to ma w sobie? Czyli ten automatyczny poziom nagrywania. 66 rok, więc my się rypnęliśmy. Nie. I 66 jest tutaj, TA1120, ktoś tu lubi japońszczyznę. A te co pomiędzy 66 a 70 by wychodziło mniej więcej. Tak, dobra, tak żeby nie było. Druga połowa lat 60. Prawda? Dobra, no. Tu jest midło i pobidło. Chodzi nam o to maleństwo Sony, czyli Sony szybciutko o Philipsa chciał doskoczyć. I to ustrojstwo było portable, czyli w zasadzie, no... Tak, można było bateryjki sobie włożyć. Automatyczny poziom nagrywania. Wejście liniowe. No i w zasadzie wszystko. I ton control, proszę. Można popatrzeć. Parę funkcji jest tutaj. FX setka. To chyba nie to. To już by... Co powiesz? Nic nie powiesz. Wiesz co, no na pewno, tak jak mówiłem, szata graficzna jest ładniejsza od tego Philipsa. Raptem minęło ile tam 4-5 lat, a jednak Sony bardziej to ogarnęło. No to jest to samo, znaczy funkcjonalnie to samo jak ten pierwszy Philips, no magnetofon przenośny na baterię. No Philips że też był na baterię, ewentualnie tam jakiś zasilacz z akumulatorami trzeba było ze sobą targać, nie wiem, w przeciwieństwie do ciebie nigdy go nie miałem nawet w rękach, bo go wydałeś, więc go nie widziałem. Oj tam. No na razie jest, jak to mówią, dobrze, a nawet średnio. Znaczy wiesz co, ten tutaj jest pierwszym magnetofonem Sony, więc tutaj może się będą połować miłośnicy Sony do tego jako pierwszego magnetofonu tej firmy. Tak też może być, nie? No podejrzewam, że tam, tak jak w przypadku poprzednika, tam osiągów nie ma zbyt wielkich. Tak? Nie, jest monofoniczny, bo raczej nie napisali, że jest stereo. Więc tak, ale tak czy owak, słuchanie muzyki na czymś, co idzie tylko do 10 kHz, no to jest słabe. No tak, no, ale tak. To historia. Tu mamy następcę, 124, no dużej różnicy nie ma, no troszeczkę bardziej stonowany. Mniej więcej ten sam okres, czyli druga połowa lat 60. Już wskaźnik też jest, widzisz, tam był okrągły, tu masz wskaźnik po prawej stronie. Dzisiaj będziemy różne dziwne strony odwiedzać. O proszę, kawalizeczka, no nie pogadasz. A to jest cały komplet. Z głośniczkami. Przecież tam nie było głośników? No Czyżby on był stereo? On jest stereo, tak, proszę pana. Ten tutaj jest stereofoniczny. Też mi się przypominają te stare takie właśnie germanowe z Philipsy, które mają wskaźnik jeden wychyłowy do stereofonii i pokazuje, wygina się w prawo albo w lewo, w zależności od tego, który kanał gra głośniej. Aha. No i proszę, takie ładne Sony nam się trafiło. No dzisiaj naprawdę jest taki odcinek na rozkminę. Bardzo się cieszę, że się podjęliśmy, oczywiście po długiej naradzie, która trwała 2 minuty, żeby coś takiego wykonać. Dla wszystkich zainteresowanych. No jak widać, no cholera ładne. Sony jednak potrafiły robić ładne rzeczy. Zawsze. Także, że jakby wam się wydawało, że coś jest chaotyczne, to nie przejmujcie się, bo tutaj też jest chaotyczny, więc... Tak, ale chaos jest też formą... Z pewną formą porządku, tak? Tak. Jak jest chaos, to znaczy, że jest chaos. No. Dobra, bo za bardzo odlecimy tutaj w tym wypadku. No to ładne, no to coś tam podpowiadamy, mam nadzieję, żeby można było się zainteresować. Teraz tak, no w tym roku jeszcze 68 około, no to już firma DuPont francuska wynalazła mieszankę chromową.
Krolin. I no, tak a propos, 67 rok już mieliśmy typ drugi, chromówki. No i teraz tak. Philips N25, znowu Philips wracamy, czyli Philips się ścigał, Sony coś tam próbowało. Philips N2500. Coś mi to nazwa mówi, proszę pana, ale jednak nie. Sorry, nic mi nie mówi. Nie miałeś. Aha, bo to jest kompaktowy. Nie, tego nie miałem, bo to jest pierwszy kompaktowy odtwarzacz. Zresztą zobacz, jakiej to jest wielkości cholerstwo. No powiedzmy 2,3 kaset magnetofonowych. No, Nie więcej. nie ma wzmacniacza, więc to jest typowy deck, ale jest cholerstwo stereofoniczne i tylko odtwarza. Aż sobie popatrzę. Nie popatrzę. Tutaj było widać na jednym zdjęciu ładnie, że cały mechanizm to jest de facto magnetofon. Pod spodem, o tutaj na tym zdjęciu z Radiomuzeum właśnie. Tutaj to ładnie widać. No dobra, widzisz? wejdziemy sobie do Radiomuzeum. Wszyscy wchodzimy na te same strony. Oby nie. No, dobra, nie będę ci chcą tego tematu. No tak, no co masz? Masz stop, do tyłu, do przodu i play. I te przyciski, których nie kumam po lewej stronie. Możliwe, że już chromówki, bo to... A nie, wyłącz pewnie. Kaset i co? I co z tego wynika? Jakie on miał kasety? Bo zobacz, tutaj jest włożona chromówka. Chromium. No tak. No właśnie, i to mnie zastanawia. Jeden. Mówisz, że już chromówki obsługiwał? Nie wiem, może tylko takie zdjęcie ktoś włożył po prostu. No dobra, Jest napisane, nie jest. Zostaniemy tutaj troszeczkę dłużej przy tym, bo od razu jakiś... dobra. O, tu jest magnecyk. Dobra. Kaset i on-off. Kasetę. No to masz otwieranie klapy i wyrzut kasety i masz włącz, wyłącz, czyli nie. Tylko żelazo. Tak. Nie chrom, tylko żelazo. No ale powiem ci ładne, to akurat mi się podoba. Proste, dobólowo prosty, taki walkmanik. Darek się chyba wyciszył. Co poczuć? Co mamy? Wróciłeś? Wróciłem, jestem cały czas. Dobrze. No to skoczymy do następnego, co tam na liście mamy. Tak, ogólnie tylko, bo rozpływanie się nad parametrami tego, to szczerze, mi to koło nosa lata. Darkowi też. Być może koło nosa. No, oczywiście, rozkmina jest taka, to takie rzeczy można sobie kupić. Na półeczkę? Tylko ze względów, tak, kolekcjonerskich na półeczkę. Żeby Przyjdzie mieć kolega kawałek i mu naprawdę powiesz, takiej a wiesz co to jest? A wiesz co to jest? To jest pierwszy magnetofon kasetowy. O kurczę. No i idziecie dalej. A on ci powie, ale badzie. Tak też może być, no niestety. Nie. To też tak może być niestety, więc takie rzeczy to można kupić dla samego siebie, dla własnego fanu i tyle. Dobra, tutaj na następny jest jakiś Harman, to na pewno znajdziemy. Harman Kardona. Czemu piszę przez C? Przez K. No, teraz już wiem. Cat 4, tak się tak cholerco nazywa. Boże, jakie to jest brzydkie. No i jakby nie patrzeć, Grześku, tutaj Ale ten dwa Harman wychyły są. Kardon chyba zapatrzył się troszkę w tego, jak to nazywałeś go, biurkowego Philipsa, bo zewnętrznie jest dość podobny, tak? Kaseta na górze po lewej stronie, ten front panel lekko ścięty. No dobra, zobaczmy, bo tutaj wiesz co, Wizerunkowo podobny. on ma przede wszystkim właśnie ten feature. Bo jak zauważyłeś, tam wcześniej nie było po dwa wychyły, to jest dużo, ja nie pamiętam. Tik, ale No, ładne. to też. Oj, dobra. Zły kierunek. Ale tu jest fajnie. Okej, jak widzicie, można znaleźć parę rzeczy. Tutaj jest to helestwo Harman Kardona K4A. I tutaj w zasadzie to, co wyróżnia ten magnetofon, jeśli chodzi o szczebelki rozwoju magnetofonów, właśnie o dziwo, to jest to, że ma dwa wychyły. Tak, Mam dla lewego i dla dwie prawego kanału. gałki do nagrywania. Pierwszy magnetofon właśnie z dwoma wychylami. Bo tam Zobacz, ale jak ktoś chciałby mieć komplecik kada czwóreczkę sobie bierze do tego Nocturne, a to Nocturne to jest tak zajebista amplituda, o Boże. Widziałeś Nocturne? Wiesz co, rozmawialiśmy chyba kiedyś przy okazji jakiegoś odcinka, rozmawialiśmy, to zbyt wiele powiedziane zostało wspomniane i poszliśmy dalej. I zobacz, jakie Także bydlaki robił Harman. AK-2000. Powiem ci po niemiecku. Po niemiecku albo nawet po japońsku, trudno Nie, po powiedzieć, to niemiecku to bardziej, hardcore. albo po amerykańsku wręcz.
No dobra, ładne. To Bo jest akurat Japończyki chyba troszkę później. poza konkurencją, no ale jest wredne, duże, ukute. Typowo niemieckie. To trochę to jak jakiś dual wygląda, stary, no nie wiem, No to taki wszystko, leżak dual. to wszystko tak próbowało, nie? To też jakby próbowali. Dobra, ja sobie pozwolę, z racji tego, że prowadzimy z Arkiem ten odcinek, nie mamy scenariusza. Nie chce mi się pisać później, no która. Żeby zobaczyć, jak to wygląda, ja pierdolę. No brzydkie? Nie, no brzydkie nie jest. No Martin, to jest jeden z ładniejszych, no. Tu przyznaję, też nie wiedziałem. A się dowiedziałem, że właśnie coś takiego było. 33 nocturna. Panasonic, czego to... Harman Kardon. Tak, ale nie, chodzi o to, że też robił taki pionier. Pioniery były takie z czarnego szkła. Podobne do tego, Były więc... pioniery z czarnego szkła, a Michał chyba jakiś czas temu sobie kupił, wiesz, bo przysyłał mi zdjęcia jakiegoś też takiego właśnie pioniera. No dobra, to co, jedziemy dalej. Znowu sunówka, znowu TC. Dla odmiany. Nawet nie będę robił do przodu, tylko dam do tyłu. Bo mi się nie chce pisać. Dobra, chce mi się pisać, bo tam klikałem. Sony TC 125 tym razem walnie. I co? I znowu paskudstwo. No niestety. No dobra, automatyczne poziomowanie nagrywania, tak to był recording level. I nie ma nic. No jest taki smutny. Taki No nie mamy chyba. Taki dość purystyczny ten magnetofon. Znaczy wiesz co, oni rozkminili, że można automatycznie poziom nagrania, że tak powiem, regulować, no to wyrzucili V-metery. Bo to było tak zajebiste według nich, że po prostu nikt nie będzie potrzebował V-meterów, a tu klops. W zasadzie ten magnetofon jest szczególny w historii, bo no po pierwsze nie ma wychyłu. O, chwilę temu wymyślili 2 wychyły, dosłownie chwilę temu, a ci już wyrzucili je. Taka myśl technologiczna, nie? Zróbmy coś więcej, a w tym wypadku coś mniej. To takie chyba gnanie, wiesz, za nowoczesnością. Były takie przypadki w historii, niestety niektóre obfitowały w liczne straty, bo mi się przypomina całkiem z dupy takie didaskalia, początek wojny w Wietnamie, no i był taki fan na rakiety powietrze, tak? I Amerykanie w początkowych wersjach myśliwca F-4 Phantom, który brał tam bardzo istotny udział w wojnie w Wietnamie, tak, w walkach myśliwców tam z migami, powiedzmy tam 17, 19, 21, no niestety nie miał działek pokładowych, no i musiał polegać tylko na rakietach. Czasami rakiety się kończyły, tym bardziej na walkach bliskich, walkach kołowych. Te Sidewindery się kończyły, no i migi posiadały działka pokładowe, Fantomy nie posiadały działek pokładowych, no i niestety nad Wietnamem był dość spory właśnie pogrom tych fantomów, póki Amerykanie nie poszli po rozum do głowy i nie zaczęli ponownie montować tam chyba takiego systemu, jak zwykle to w amerykańskich samolotach myśliwskich jest, czy szturmowych Gatlinga, tam po lewej czy po prawej stronie lub pod kadłubem. No bo to właśnie to samo co tu, tak? Wymyślili rakiety i stwierdzili, że to jest koniec działka, koniec historii. No niestety koniec historii nie nastąpił. Nastąpiły straty. Tak samo tutaj wymyślili wychyły, a już następny producent rok czy 2 lata później stwierdził, że wychyły są niepotrzebne, skoro mamy automatyczne ale wiesz co ci powiem, automatyczną nagrywania. Uśmiecham się od ucha do ucha, bo ludzie wyjdą z historii kasety bogatsi o historię bitew powietrznych. Zajebiste. Nie, no to tak mi się właśnie skojarzyło, że czasami właśnie to właśnie niezależnie od sprzętu, tak? Czy to jest samochód, samolot, czy właśnie magnetofon, czasami nachodzi coś takiego księgowych, prezesów firm, tak zwanych naukowców, ludzi często bez wyobraźni, albo którzy potrafią się zachłysnąć chwilowo jakimś pomysłem, tak? No tak, żeśmy do niedawna mieli jeszcze samochody elektryczne, wszyscy mieliśmy jeździć elektrykami, fabryki miały budować elektryki, a tu już widzimy, że niektóre fabryki się zamykają, bo ludzie nie chcą elektryków. I to takie chwilowe mody, takie chwilowe zaczadzenie i blokada umysłu następuje i takie rzeczy wychodzą. No oczywiście, tutaj mówimy o takiej pierdole jak malutki magnetofon kasetowy, więc nie ma co porównywać, ale to na każdym poziomie coś takiego się czasami dzieje, tak? Taki obłęd ludzi dopada.
Już? Piękny jest ten Philips z tą karuzelą. No to są Teraz właśnie pokazuję. dwa. Bo ja wpisałem N2502 Philipsa. Do jego następcy troszeczkę musimy podejść, bo teraz tak, żeby w woli wytłumaczenia, tu jesteśmy nadal w pięknym roku 1969. Natomiast tak, to jest pierwsze, no powiedzmy prawie zmieniarka kaset. Znaczy no jest zmieniarką, tak? Nie jest to autorewec, ale jest to zmieniarka kaset. To ustrojstwo to jest Dobrze sam mówisz, tak. To jest sam Tak, deck. nie mylić tego z autorewersem, bo to jest zmieniarka, bo tutaj co się zmienia, to kaseta, Tak, a nie głowica. O, tu mamy na tej stronie, sorry za reklamy. Tu mamy co? N2502. Powiększę, nie powiększę. No prędkość przesuwania taśmy podali 4,75. Cud. No ale jest stereo. To już jest dobrze. Jest tranzystorowym. Pewnie na Germanie. I do tego jeszcze to jest po prostu deck. Wkładamy i tutaj po prawej stronie, tego nie widać, po prawej stronie jest powiedzmy miejsce puste, w które te kasety spadają po zużyciu. Jakkolwiek to brzydko nie zabrzmiało. Czyli wkładamy tutaj tak, od góry. Tak, To jest od ten góry. model 2401, który zaraz będzie, bo to jest jedna następca. O dziwo, 2401 jest następcą 2502. Logiczne, prawda? No to jest właśnie, czasami tymi numerkami nie ma się co kierować, bo można się dobrze przejechać. Tak. A tu jest zresztą, ale no dobra, dziwne. Ten też powinien być. Mam nadzieję, że jest na listy 2509, ale to troszeczkę później. Bo to jest chyba jeden z pierwszych magnetofonów hi-fi 2509, jak dobrze pamiętam, więc polecam na elektromagnesach sterowanie, ale dobra. Nie tędy droga. Ten tutaj jest germanowy, to... Nie ten, kurczę. Ten tutaj, dobra, pokazujemy na tym zdjęciu. To jest taka zmieniareczka. Często gęsto, powiedzmy, on jest sprzedawany bez tej części plastikowej, ale to można dorobić, można dokupić, można to znaleźć. Aż mnie korci, żeby sprawdzić, ile to kosztuje. Jeśli w ogóle kosztuje jakieś pieniądze, bo pewnie nie będzie tego nigdzie. Ok, tutaj mamy for sale 2502 na jakieś Bindis. Nie. Mieliśmy. Było, nie ma. 2501 było na Allegro. Teraz to nie ten. Zdecydowanie nie ten. No i takie szukanie. Dobra, zostaniemy przy tej grafice, bo to w zasadzie tylko to nas interesuje, że to jest zmieniarka na 5 kaset, no szkoda czasu na rozkminianie, czy tam są jakieś ukryte rzeczy, bo ich nie ma. A skoro już mamy ten, to 2401, który już był wypuszczony teoretycznie w roku 70 około, bo to nie koniecznie jest takie super płynne. To nasze określenie, 70 rok. I to cholerstwo, w sumie to ma jakąś logikę. Ma po prostu tą karuzelę, tak? I ma wzmacniacz. Tu na pewno germanowy wzmacniacz. No i to robi niesamowicie dużo hałasu. To jak będziecie kiedyś u Romana w muzeum, możecie sobie zobaczyć. Udało mi się to kiedyś znaleźć, powiedzmy, dla muzeum. Bez tej karuzeli. Później Roman kończył dzieła zniszczenia. No nie. Znalazł resztę, natomiast robi to pieruńsko dużo hałasu, bo ta kaseta po prostu się obraca, więc teoretycznie to jest pierwszy autorewers, ale taki dość chamski, prawda? No, większość autorewersów jest mechanicznych, oczywiście są też autorewersy niemechaniczne, jak masz głowicę tam czterościeżkową, no ale to w wypadku takiego mechanicznego autorewersu, no to No robi hałasu, to jak gdzieś tam w szafie no zamknąłeś, to robi, mogę no bo napieprzać. po prostu kaseta jest plastikowa, ta winda cała, czy ten, Skocznia. ten magazynek jest też Skocznia, plastikowy. magazynek był poprzedni, to jest skocznia. No dobrze, no to skocznia. No co, tłucze się o siebie, ale to ma, jak ktoś to ma, no to może się cieszyć, bo to fajnie wygląda. Taka też wygląda. następna ciekawostka techniczna, techniczna, inżynierska, fajna sprawa. I ma wzmacniacz na Germanii, wiem, bo to akurat mnie bardzo interesuje. Uwielbiam tranzystory germanowe, przynajmniej te lepsze i tutaj też to już wiem, to po prostu ten element, że tu są Germany, nie będziemy rozkminiać więcej. I teraz przejdziemy do czegoś, co Darka interesuje. Jakby ktoś to miał, to bardzo chętnie niech da namiary. Odkupimy. Advent to był 200, prawda? 200. 200, to jest to, czy to? Bo to widać jest seria 200. No to po prawej. To jest to. A to nie jest. Tak. No dobra. Czyli to. I cóż to miało? To miało tak... Aha, dobra. No kurde, ta sama strona. No dobra, To z jest tego... model 201 i 200. No, to jest 200 to na dole, tak?
Czekaj, niech przeostrze, to jest, powinna być 201 czy 200. No to 200 czy Jest 200? napisane? A dupa. A, Nic nie napisali. nieważne, w każdym razie ten mi się bardziej podoba. Albo 200, albo 201. Stereo Mono Noise Reduction Tape. O, chromówki już obsługuje, no to super. Mamy albo B. Aha, czyli na tym jednym wskaźniku przerzucamy sobie albo jeden, Tak. albo drugi. No, Tak. ciekawe. Przebijanie mechaniczne, no rekord level, no spoko, taka bieda, ale na wypasie. Czyli pewnie to jest 200. Czemu tak, to jest 200, tamten był 201, więc... No okej, no ale tutaj też masz chromówki. No i ten Advent jest ciekawostką, bo i zobacz, nagle się pojawia firma Nakamichi, która projektuje magnetofon dla firmy Advent amerykańskiej. Co może stać się złego, dając Japończykom jakąś tam know-how, jak zrobić magnetofon? Ciekawe, nie? No to samo, co na przykład sprzedać, jak Rosjanie swego czasu sprzedawali bardzo chętnie, zresztą do tej pory Chińczykom sprzedali Su-27, teraz to Chińczycy walą klony, już nawet nie wiem jak to się nazywa, bo to już klon klona klonem pogania. To samo, co tutaj się stało. No, Amerykanie dali know-how, jak powiedziałeś, no a Nakamichi poszło. Poszło. Świat. A Advent został firmą zapomnianą. Ja wam przypomnę, że jakiś czas temu pokazywaliśmy u Grześka, jak przywiozłem takie wielkie kolumny Adventa. No to również ta sama firma, tak. To jest to ciekawostka, taka rzuta. I tutaj widzisz, po prawej stronie masz Noise Reduction, czyli masz Dolby, chyba po raz pierwszy zastosowane. To wcześniej nie mieliśmy Dolby, no. Tak, właśnie tak. To tu już Właśnie mamy magnetofony Adventa były pierwsze, to były chyba, raczej na pewno to był pierwszy magnetofon z systemem redukcji szumów. No ale widzisz, ja tu mam wypisanego jeszcze Fischera. O dziwo, że jest podobny. Zaraz zobaczymy, bo to jest też rozkmina dla nas. Pokaż. Fischer to jest nie model widziałem. RC-80. No kurde, nie jest podobny. Za cholerę. No, Ale ciekawy również, tak? No, Rima ciekawy, z ryja ciekawy. No nie, no tak. No, dobra. Co powiedzieć? Mnie taka zatkało. Dobra, strona niebezpieczna, dobra, no, bo teraz wszyscy niebezpieczni są. Ale ma dwa wychyły. Powiem ci ten Fischer. No cholera, robi robotę, ale to jest 80B, więc pewnie nie. Znaczy nie, ma dwa wychyły, proszę. Czyli pewnie Fischer też coś takiego robi. No, dobra. To już Incepcji nie będzie robić na zasadzie filmu w filmie, nie? Gruba sprawa. Ale widzisz, tutaj RC80 jest jakoś 75 rok, więc tutaj to akurat tak olejemy troszeczkę, bo teoretycznie się streamy o 5 lat w tył, czyli mamy no właśnie, dupa, mamy no, buty narciarskie, no to zjeżdżamy stąd. No, czym prędzej. Dobra, a teraz coś fajnego. Teraz też równie stare. Denon. I co myślisz, że Denonka wrzucę tutaj? Ja domyślałem się, że nadal będą magnetofony kasetowe, Grzesiek, no takie pytanie zadajesz. Boję się, jakby coś innego wyskoczyło, ale dobrze, że chyba są filtry jakieś tutaj. Nie wiadomo, co lubią fantazję, że tak powiem, może napędzić. Zmieniona reszka wersja japońska na 12 kaset. No to widzicie, no to tutaj mamy tak jakby kopię Philipsa, no poszli troszkę inaczej, ale nadal ładnie. No to tak widzisz, na środku masz zestaw głowic i tu przesuwa po prostu, opuszcza i podnosi kasetę i przesuwa w prawo. Więc to też nie jest autorewers, bo absolutnie to nie jest autorewers, tylko po prostu zmieniarka na 12 kaset. Fajne. Pewnie drogie jak cholera. Pisze na tym, jest napisane na tym Denon i 12 kaset. Bo tak naprawdę... Dlatego ma nazwę Cassetmatic 12. Jakiś ten domyślam się, że o to chodzi. No dobrze. Stary jak Sherlock. Drogo... Kurde, jakie to jest brzydkie, ale mi się podoba. Ale to właśnie niektóre sprzęty są tak brzydkie, że jak jest chlebak, ładne, no. Jak chlebak, to z tej perspektywy jak tak, chlebak. Jak chlebak w kuchni taki z lat 80. pamiętam. I tutaj były takie. Powiem ci, będzie rozkmina, bo to będzie zajebiście drogie na pewno. No poszukaj. Mogę się o to założyć, że tutaj za 5 zł tego nie kupimy.
Dobra, Hi-Fi Shard Widzę, zakładam. że Radio Muzeum nawet nie jest pewne, czy to był rok 70. To w ogóle jakiś taki niszowy sprzęt. No to Co trzeba. nam wyjdzie w poszukiwaniu, zobaczmy. Znaczy słuchaj, my też możemy tutaj ładnie się wypieprzyć na niektórych. No, $500, nieźle. Myślałem, że będzie drożej, ale w Stanach. Ten Więc ładny 660, ten pod spodem. no dobra, zobaczmy. No pokaż nam, ładny jest. No to my jest, proszę pana, No. z pudełkiem. Bardzo ładny, No, bardzo ładny. na Radiu Muzeum takich zdjęć nie mają. No. Nie. No dobra, Ładny. tu pan się, zobacz, i się chwali, że kupił kable od Chińczyka, wydrukował własnoręcznie na własnej drukarce instrukcję manuala i już jest profesjonalnie. No, a tu można jeszcze złożyć oferty, także podejrzewam, można się coś potargować, ale na tą chwilę to co 2688 zł plus przesyłka do Polski. Jest osiągalny. Jest osiągalny, jakby ktoś się Jest zapadł. osiągalny, no. Tak. Tanio nie jest, przesyłka tania też nie będzie, ale... Że Black Friday. Ja już jestem zmęczony po tym Black Month. To mnie rozpieprza, niech sobie zrobią Black A to już jest ten Black Friday, czy nie jest? Bo ja dzisiaj kompletnie nie Chyba orientuję. tak, chyba teraz jest Już Black jest, Friday. tak? No, to Black Ale Friday, szczerze, to można to czasami więcej zapłacić niż bez Black Friday. Ale ja żygam, to jest tak nachalne. Każda firma chciała być lepsza od drugiej, że tak upierdliwie. Jedni zrobili Black Friday w Ameryce, no to my będziemy lepsi. Zrobimy Black Week, później czarne tygodnie, później czarny miesiąc. To nie zrobią czarny No. żałoby niech Ostrożnie, zrobią. ostrożnie. Dobra. Już. Ostrożnie, ty rasisto. Dobra. Ale dobra, to twoje skarżenie. I będzie zobaczysz, kurde, będzie pierwszego. Tym bardziej stawiajcie nam tą kawkę. No się staramy. Nie być, że tak powiem, nieważne. Dobra. No ale widzisz, to mogą pisać sobie. W sumie też nie pomyślałem, że czarny tydzień już jest w porządku. No to widzisz, Black no Friday to też. No tak, ale sami nie no, widzą. to jest hipokryzja, dlatego po prostu. Zgadza się, absolutna. I to jest spoko. Żygam poprawnością polityczną i hipokryzją czasami. Ja Ulewa już się. w ogóle grzechu... Nie, dobra, nie idziemy, Darek, nie idź w tym kierunku, ja cię teraz zatrzymuję. Nie. Dobra. Dobra, i po bece. Ogólnie ten Denon tutaj jest dlatego, że jest po tych samych, przy tym samym mniej więcej roczniku i robi to samo co ten Philips 2401 wcześniejszy. Patrzymy na reklamy, kurde, i żeby płacili za to jeszcze. To by było spoko. Dobra, no po prostu to jest odpowiednik tego Philipsa 24.1, więc obydwie są, powiedzmy, karuzele jako takie, czy tam obracarki, chociaż Philips jednak wyszedł na tym lepiej, bo po tych 6 kasetach można było drugą stronę usłyszeć, więc też w sumie 12, tylko dwustronnie. No fajnie to brzmi. I tak jeszcze wrzucę w tym wypadku, że Bass zrobił swój patent, czyli żelazówkę Low Noise'a. Wiedziałeś o tym? Że to znaczenie Low Noise to jest patent? Bassfa? Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, ale pewnie to jest patent na patencie, dlatego że to już nieraz żeśmy mówili, że na przykład są magnetofony europejskie, no w tym wypadku głównie no, powiedzmy tam niemieckie, znaczy, dobra, nie będę się rozdrabniał, tak? Magnetofony europejskie i japońskie i zasadniczo kasety dobrze się nagrywają, jak masz kasetę japońską, nagrywaj na magnetofonie japońskiej prowinencji, a jak masz kasetę w tym wypadku Bassfa, jakiegoś Philipsa, nie nagrywaj na japońskim sprzęcie, bo ja to już wypróbowałem i to dobrze nie wychodzi. No tak, ale chodzi o to, że z tym kryciem kasety, bo wcześniej powiedziałem, że Dupont zrobił chromówkę, nie? Tak, On to nazwał tak. troszeczkę inaczej, natomiast tak, Bass zrobił w tym roku 70, czyli rok później chyba, czy 2 lata później, przepraszam, niż Dupont swoją mieszankę chromową. I teraz tak, francuski patent masz w Memorexach używany. Memorex. Patentem chyba mam Memorex, ale nie jest za dobry. Mam dobra. też Memorex gdzieś tam. Okej. I to jest francuski, Dupont. A Aqua, no Bassowi się sprzedała. No okej. I to Sony, żeby było śmieszniej, wzięło licencję francuską i opierdzieliło ją w Japonii. I bądź I mamy chromówki. japońskie, czyli Tak. typ drugi, który jest francuski. Kumasz? Tak. Więc to nawet nie jest wojna pomiędzy Japończykami a Europą, tylko Europejczycy jedni się sprzedali, drudzy zostali. I to coś można powiedzieć, że de facto europejski pomysł w Europie, ten pierwszy europejski pomysł, on w Europie się nie przyjął, tylko powędrował do Japonii. I co, wiedzieliście to? Bo ja nie.
Ale drugi pomysł się przyjął, tak? W wykonaniu No. Paska. Dokładnie. Tylko tutaj są właśnie różnice tam. To troszeczkę są powiedziałem. mieszance na jakiś patent. Skoro Bacy dostał patent na swój, no to musi się różnić od typu drogiego. No siłą rzeczy, jakby było za podobne, to by nie dostali patentu. Dziękuję, kurtyna opada. Ale na pewno tego nie wiedzieliście, a przynajmniej większość z was tego nie wiedziała, to jest taka ciekawostka. Dzisiaj naprawdę taka archeologia pełnym rybkiem, no. Idziemy jak świnia w żołądzie. 1971. Albo jak dzik w kasztany. No, widzisz, ja bardziej cywilizowanie, co raczej z dziczą zajeżdżasz. Bo jak Grzechu pod lasem mieszkam, to wiesz, świń tu nie ma, ale dziki chodzą po nocy, więc No dobra. dziki lisy. I teraz Jak to było? Jenoty, kuny jenoty i tak dalej. Dobra, i teraz jest wesoło, bo szczerze mówiąc, ja tutaj wymiękłem troszeczkę, bo tutaj nawet z Romanem miałem rozmowę. Teraz tak, piszemy najpierw dual C901. Teoretycznie przez ostatnie 3 lata myślałem, że to jest pierwszy magnetofon z autorewersem. Duży, wielki pasek królewski, tutaj Ignacego pozdrawiam, bo tej nazwy używa. Czyli macie taki zajebiście długi pasek, który napędza obydwa koła pasowe, głowica 4-ścieżkowa i myślałem, że on jest pierwszy z autorewersem. Wielkość gramofonu jest to ustrojstwo, żeby wam uzmysłowić, jak duże jest. I teraz tak, okazało się, że kurde nie. Bo tutaj z Darkiem poszukaliśmy jeszcze. Pierwsze wzmianki o tym magnetofonie, tutaj o hi-fi wiki, tam zobaczymy jakieś, no, strony w internecie są po to, żeby oglądać. Tu jest nawet 74. My znaleźliśmy ten model już proponowany w 73 przez firmę Dual, więc tam możecie sobie widzieć, jaka jest dokładność, nie? Tu 74. Więc można domniemywać, że powstał powiedzmy w 71, drugim, drugim Trzecim. roku. No, No dobra, powstał, a został wypuszczony... W sprzedaży był w trzecim, tak? W katalogach Trzecim. występuje w trzecim, tak. Tak, i tu się skichał moje przeświadczenie, bo wszedł tutaj Technics i rozpieprzył system. Bo rozpieprzył go bardzo ładnie, bo znaleźliśmy faktatem, to jest National na przykład, bo to jest samo National, Technics, niech będzie Panasonic. National, Panasonic, będę mądrzejszy. National i to jest RS 272 chyba, nie? Tak, chyba tam była jeszcze literka U, jeśli dobrze pamiętam. S. No ale dobra, daj. Tam S. US, tak. Dokładnie. O, to jest to. Roman, mam nadzieję, że nagra tym, bo dałem mu ten magnetofon i byłem ciekaw, czy zrozumiał, co dostał. Zrozumiał. Powiedzmy to tak. I to jest pierwszy magnetofon autorewersem, proszę Państwa. Tak jest. O dziwo. Znaleźliśmy się zmianki tutaj z Arkiem 72. Więc rok wcześniej przed Dualem. I to nie jest chamski autorewers jak w Panasonicu. W Philipsie 2 lata wcześniej, czy 3 lata wcześniej. Czy tam w tym Denonie chlebakowym. Tylko takie maleństwo. I to kupicie za 500 zł. 300 zł. Tak, proszę pana. I macie kawałki. Ale teraz zajebiście podbiją wartość tego magnetofonu, nie? No panie. Pójdzie wszystko w górę. No, Już sobie nie kupię. Przepierdzielony, no. Dzisiaj Darek wieczorem napierdziela w klawiaturę. Dam radę. No ale ogólnie są, jak widać, one nie kosztują dużo, ale powstały troszeczkę wcześniej niż ten Dual z autorewersem. Ogólnie wychyły przepiękne, ogromne. Zresztą widzicie, kaseta, wychył, etc. W środku burdel, inaczej tego nie nazwę. No tu jest 73, ale mówię, znaleźliśmy z katalogu w 72 już wycinki, bo to ciężko, naprawdę ciężko znaleźć takie informacje, więc tada, macie autorewers pierwszy. O, tutaj to kółko skaczące. Ogólnie mechanika troszeczkę jak, bo rozbierałem ten magnetofon, jest troszeczkę, nie widać na tym zdjęciu za bardzo, ale mechanika jest taka dość, no jest mechaniczna, zdecydowanie mechaniczna, o, tak to bym powiedział. I tak jak mówię, one nie są jakieś strasznie drogie i myślę tak, że nie ma po prostu odpowiednich informacji na to, żeby je wycenić. No $80. No Amerykanom zakładam, że się tym bardziej nie chce szukać informacji na ten temat, ale myślę, że to jest, ogólnie jeśli się mylę, to też tak powiem, to mnie poprawcie, bo mogę się mylić, to zajebiście mogę się mylić, ale to jest ciekawy temat do rozkminy i do dyskusji, więc zapraszam wszystkich chętnych. Pierwszy autorewers, jaki powstał, mówię autorewers, nie obracanie, napierdalanie kasetą. Ale to jeszcze Tak musimy jest. sprawdzić 275 USA
I teraz powiem ci za Chiny Ludowe, nie pamiętam co to było. A chyba wiem. Gdzie to jest? Gdzie to jest jakiś ładny tytuł? O, 90 euro. I to też... Dobra, sorry, nie wiem co mi się włącza. W tym momencie nie wiem gdzie jestem, co... Dobra, cytuję. Ale mamy ładne zdjęcie, dobra. Ogólnie tutaj ładnie napisali, że... O, to on się chwalą, jest autostop. Zajebiście, nie? Łapka w górę. Jak dla naszego filmu. Low noise'a mamy, dobra. Normalkę mamy. Low noise... Co to pierwszy magnetofon z tą głowicą ferytową, tak? Tak. Aha. Pierwszy ferycik. I tutaj jest sterowane za pomocą solenoidu. Nieważne jak to się mówi, nie interesuje mnie to. No i jak widzicie przyciski. Już taki softaczek powiedział. I dwa silniki. Napisali Direct Drive, kaset, stereo deck. Direct Drive, proszę pana, to ten szybszy. No dobrze. Capstana ma na Direccie i masz normalnie, pewnie tak jak w normalnym magnetofonie, kółko skoczące pomiędzy rolkami, lewa, prawa i wszystko. Jak byłby szybszy, to musiałby być czerwony, Grzechu. No dobra, A ale... jakby miał jeszcze 2 pasy, to byłby jeszcze szybszy. No dobra, ale masz pierwszy magnetofon na Direct Drive. Pierwszy magnetofon z głowicą ferytową. Pierwszy magnetofon na soft touchu. I czego ty chcesz? No 71 rok. I teraz, Grzesiek, zobacz, mamy tam 71, 72 rok, tak, w przypadku tego 90 Panasonica, czy trzeci. Ja nie do tego zmierzam. No. Jak to się zaczynało? Niecałe 10 lat wcześniej pionierem był Philips, tak? No dobrze, Philips rozdał tą licencję za darmo, tak? Poszła w świat licencja i tam żeśmy widzieli zaraz 2-3 lata później naśladownictwo Sony. Minęło ile? 8 lat, nie więcej i już Japończycy de facto, można powiedzieć, zasadniczo wyprzedzili Europę pod względem technologicznym, jeśli chodzi o magnetofony kasetowe. I zaczęli się Bo ostrobawić. mamy, Grzechu, teoretycznie raczej na pewno pierwszy autorewers. Mamy tutaj już magnetofon na tak zwanej Direct Drive. bardziej miękkiej mechanice, Direct Drive, głowica ferytowa. Mamy już kasetę dalekowschodnią, chromówkę. Znaczy nie, tu jest low noise. Właśnie low noise jest. To, no, dobra, nie będzie chromówka. Dobra, no, przepraszam, przerwałem. No, ale przy tamtych poprzednich. Więc grubo jest, nie? Zobacz, niedużo czasu było Japończykom, no i poniekąd wyprzedzili technologicznie już Europę, jeżeli chodzi tak o trochę odtwarzacze kaset. z dupy kolejność wybraliśmy, bo mieliśmy tak 272, 275, teraz mam 270 Panasonica. Jeden pies. I to też ma taką ciekawą rzecz tutaj. Powinno mieć. O! Widzisz przycisk meterów? To ty lepiej widzisz, bo ty masz większy ekran. Znaczy ja mam duży ekran, ale ty masz. U ciebie ten obrazek jest większy. Mam większego, dobra. Masz, dobra, no i się ciesz, no. Tak, głupi do sera, nie? Memory, przycisk. Memory, dobra, no. Masz memory, czyli możesz sobie zaprogramować. Tam jest memory, a ty masz jakieś memoriesy dziwne, no ale no, memory fakt, dobra. Memoriesy masz. Ale chodzi o to, że to jest pierwszy magnetofon, który ma ten przycisk memory. Czyli przewijanie do zadanego punktu na kasecie. Tak by to można było. To już taka pamięć jest, nie? Taka pamięć, bo to szło pisze tak. memory. No tak, no dobra, ale na czym to polegało? To było mechaniczne memory. Graliśmy. Rok. Tutaj mamy fajny utwór, wtedy kasowaliśmy sobie tym przyciskiem licznik, tak? No i wtedy dalej graliśmy i później jak to trzeba było przewinąć. I tak musiałeś nacisnąć przycisk przewijania, ale on ci przewijał się do tego początku wybranego utworu i znowu. No. Także to takie półautomatyczne to memory, bo jednak trzeba było paluchem wrócić, nie? Nacisnąć przycisk powrotu taśmy. Ale zobacz, sama ciekawostka, tu jest podane, że ten rok rozpoczął to z 1970, nie 71, więc zobacz, Japończycy naprawdę rozpieprzają system. Chodzą na grubo i to naprawdę nie jest jednym, tylko z 3 rzeczami, które są w ogóle... No ale to jest właśnie to, co ci przed chwilą powiedziałem. No Europejczycy niby wystartowali, ale już po kilku latach pałeczkę przejęli Japończycy w tym wypadku. Dobra, a teraz coś ciekawego mam na liście, sam chcę sobie co sprawdzić, tylko muszę naprawdę z uwagą pisać. Wurlitzer. To ja się nie dziwię, żeby co innego nie wyszło. Wurlitzer T110. I zobacz, to jest właśnie archeologia. Żaden odcinek nie będzie taki sam. Pierwsza szafa.
No, Grająca? no trafa, grająca. No, a Na co masz w kasety. tej szatni? A 110 kaset. No, ciekawe, nie? No, ciekawe. No, to jakiś filmik. No nie będziemy pokazywać czyjś film, bo to trochę po chamsku. Ale tak, były zmieniarki na kasety. Nie wiem, czy teraz 110 kaset? Ciekawe, nie? No wychodzi tak, że 10, 110 10 kaset. kaset. Nie, A nie 10. 110? Do góry 10? masz 10. No tutaj 12 w sumie widzę. Widzisz, do góry masz okładki. No mam okładki, no to co, taki wielki... No głosik, wzmacniacz biznes. na monety. Aha, no to 1, możesz 2, mi grać. 3, no liczymy. No. No tak, ile jest? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. No to 10 kaset można było włożyć. No szalająco na kasetę, no ale próbowali to upchnąć. Tam gdzie mogli. No dobra, tutaj widać to urządzenie w I za środku. 750 euro, proszę. No powiem ci. No to ja powiem ci, że kup se Philipsa albo Denona. I zabuduj rezerwację właśnie. No zobacz, to jest obrotowe. To jest tutaj fajnie pan zrobił. Tak, tam jest taka Zajebiste. karuzela, o właśnie teraz widać. No to ci jest fajna rzecz. No ale widzisz, kaseta wchodziła dosłownie pod strzechy. No ciekawe. I zarabiała pieniądze na siebie. Ciekawe jak to było. Tam chyba jeden slot to było odtwarzanie, a drugi slot podejrzewam było przewijanie, tak? A Że, tak, to trzeba przewinąć, masz rację. tak, to trzeba było przewinąć, także tam były dwa sloty, jeden do przewijania, a tu se grało, w tamtym czasie przewijało i... Nie. Jak nie? No jak nie mała owieczka. A drugą stronę kasety? Tu masz. Może był autorewers. No może i tak. Dobra. No. Czyli tu też byśmy musieli dłużej zostać, ale chyba nie zostaniemy, bo odcinek będzie naprawdę długi. Jeszcze kawałek czasu przed nami i pewnie też w pewnym momencie się pogubimy troszeczkę z tym wszystkim, ale co tam, do waszych świat należy. Dobra. Kobalty. Ktoś słyszał o kobaltach? Scotch High Energy? Chyba nie. Dobra. O kasetach trochę mniej, ale powiedzmy model LH wyszedł. Low Noise High Output Ferro kaset żelazo kod bastwa. I teraz tak, reporterski wyszedł Uher. Stereo 124 model. Uher CR 124 reporterski. A już go znalazłeś? Bo ja go nie widzę. No ja też go nie widzę. Aha, dobra, myślałem. Opóźnienie na... No tak, coś nam przycięło. Neta. Tak. Dobra. CR 124. No i też takie coś możecie sobie, moglibyście sobie kupić, jakbyście mieli jakiego czasu za złotych 270. Czyli to jest pierwszy magnetofon reporterski tutaj na Allegro powiedzmy. Z torebką ze wszystkim. Też kawałeczek historii. Jakie to jest kurde brzydkie. Jest to pierwszy reporterski to może tak Znaczy, intencyjnie zrobiony Tak, to właśnie też się na to chwyciłem. Bo te pierwsze magnetofony również można brać było jako reporterskie, bo one miały baterie, miały zasilanie, miały mikrofon podpinany, taki wynośny, więc pewnie też robiły za magnetofony reporterskie, ale to już taki reporterski pełną gębą. Tak, pełną gębą i tutaj nie wiem, czy on nie jest teoretycznie, miałem to opisane na moim magicznym liście jako czterościeżkowy, więc to jest właśnie kwintesencja tego. Tu na HiFi sobie zajrzymy, naprawdę stronę dzisiaj po prostu zrobimy. Piękne, natomiast czy to jest, no... Cztery ścieżki, 4 magnet system. Czterościeżkowa ulica. To jest też ciekawostka. I później było. No okej, dobra, tutaj jest jako ciekawostka, bo reporterskimi sprzętami, wiecie, to jest fajne, może fajnie wygląda na półce, ale to ma nagrywać ludzki głos w miarę płynnie, tak? I A nie odtwarzać muzykę, tak? Dokładnie, więc tutaj to jest takie, no, jest jako ciekawostka, jest w tej historii wymienione, więc dlaczego by jej nie wymienić? I teraz dopiero wchodzimy z Akai, nam się pojawia, czyli producenta magnetofonów polowych. O dziwo, to pierwszy patent i mamy 71 rok. Akai to jest CS50. Nie wiem czy 50. Też wielkie bydle.
Tutaj Roman chyba pojechał po to do Belgii nawet, żeby takie coś zakupić, czy następny model. Reversomatic tak zwany, czyli też obracamy kasetą w sposób mechaniczny. O tym są filmy na YouTubie, możecie sobie zobaczyć ten lub następny model. Wiadomo o co chodzi. To były 2 czy 3 modele, jeden po drugim. Ten był pierwszy CS50, pewnie był CS60 albo 55. O Jezus, ale ładne kolumny. To chyba w katalogu kiedyś pokazywaliśmy te kolumienki. Taka jak pamiętam. Dobra, odsyłam. Zobaczcie w naszych nagraniach dotyczących katalogu Akoi z 71 roku. Myślę, że coś takiego będzie. No i w zasadzie tyle. No, mechaniczne obracanie kasety, to co później na Kamiczy w swoich modelach. O, znowu skarpetki. A nie, papcie. Istotna sprawa. $389, no $400, no tanio nie jest, No jest w magazynie. ale z drugiej strony wiesz co, niektóre te rzeczy no raz są i więcej ich nie zobaczysz. No i podoba Aczkolwiek cię. jest ciekawy, nie. Tutaj się nie odgrażam, żebym tego nie kupił, bo ja już ostatnio nic nie kupuję, bo nie mam miejsca, natomiast no jakby się trafiła właśnie jakaś taka ciekawostka, ten magnetofon mi się podoba. Taki cukierek, nie? Mechaniczny po prostu. Chamski. Cukierek, tak, tak jak Advent dla mnie tamten 200 czy 201 jest ciekawym magnetofonem. Zresztą ten jest troszkę tak, na pierwszy rzut oka podobny do tej 201 Adventa. Tak, No ale więc... zobacz, gdzie była Akai wtedy w 71, to nie jest jakieś tam finezyjnie zrobione. Po prostu jest Akai. No, czy to jest ładne? No dyskutowałbym nad tym. To jest przede Mnie się wszystkim podoba. wielkie. Ja zawsze byłem fanem jakichś takich kantów, ostrych powierzchni. Dlatego no mówię, podobają mi się zawsze stare Volvo, to jest fajny magnetofon. No Podoba okej. mi się przez to. Iwan, Podoba tak. mi się przez to. Dwa No, nie wychyły. lubię opływowych rzeczy, tak? Nie jestem okej. fanem opływowych No to rzeczy. zdecydowanie jest to magnetofon, który spełnia wszystkie twoje potrzeby. Tak. Dobra, jesteśmy w roku 72 i tutaj od maleństwa, które akurat posiadałem, też jest w muzeum. Zobaczcie, ile tego narobiłem. Trochę muszę się dowartościować. Tandberg TCD 300. Tutaj przy tym magnetofonie to powinien być powiedzmy Elvis pokazany. Z racji tego, że ten magnetofon no, miał w swojej kolekcji. To jest pierwszy Tandberg. Jedno co powiem, gra to świetnie, a kasetę przewija jak popierdolone. To jest najlepsze określenie. Tak. Nie szybko. No ja mam ten Tylko magnetofon, jakby- ja mam wrażenie, że on mi tą kasetę chce wyrwać, tak? Tak, to ta jest, taśma, ty masz 310, no. nie? tak, 310, ale taśmy szarpie, no to samo. szarpie jak reksiuszynkę. No, dokładnie, więc to jest kawał naprawdę piękny magnetofonu. Nie jest duży, o dziwo, on nie jest duży, on jest wysoki, owszem, on działa pionowo, ale nie jest duży. 310, którą ma Darek, on oczywiście powiedzmy wychyłami, podświetlaniem tutaj, kolorem tej szaty, ta jest bardziej srebrna. Tak, ona tej- się detalami różni, bardziej takimi wizerunkowymi można powiedzieć. Natomiast tutaj historycznie ten jest bardzo fajny. Z tego co tutaj mam powiedzmy zaznaczone, to jest na patencie Sony. Proszę pana, to było zrobione, żeby było śmieszniej. Wykupili patent Tak, od Sony. No. A kaseta sterczy jak w Eumigu. Stary. No ale mi to jeszcze z parę lat byśmy musieli poczekać. Tutaj też się może odgryzę. Tak. W Wikipedii no to Nano P1000. Ale to we własnym stylu to zrobię. I to był pierwszy magnetofon, który spełniał normę DIN 45500 Hi-Fi. Tak, norma hi-fi. Pierwszy na świecie magnetofon, niemiecką normę, bo Philips wcześniej był jakiś tam hi-fi powiedzmy, albo później, w sumie teraz ja już się pogubiłem. No dobra, niech będzie pierwszy, który spełnia normę hi-fi magnetofon. Proszę, nie jakieś tam bizantyjskie rzeczy, nie wiadomo co cuda, tylko taki Tandberg, który niestety też już, no, trochę droższy był. O, tutaj, u Romana, droższy, na ludzie azylu. Niech i tak będzie, znaczy u Romana. A, nie będzie u Romana. No to cóż, tutaj jeszcze mam zaznaczone, że jak widać na załączonym obrazku, kaseta jest wertykalnie, bo to zmienia po prostu wszystko. Soft touch. No nie wiem, czy to jest jakiś soft touch był, bo jednak trzeba było z pewną dawką uczucia Tak nacisnąć te jest, przyciski. bardzo dobrze mówisz, dobrze, że to zaznaczasz. Taki soft touch, powiedzmy, no mrugnijmy okiem, to jest taki soft touch. Ale zobacz, dwie głowice, ale zrobili, Bardziej jak mechanika to działa jednak. ale zrobili dwa kapstany. I to też wpłynęło pewnie na tą normę, że zaczęło to spełniać. Nie jeden kapstan, tylko dwa kapstany, które no równomiernie, jakby na to nie patrzeć, tą taśmę naciągały. I pewnie zrobili to albo na grubym pasku, albo na zębatkach, więc no, nie ma co. I tutaj jeszcze mam tu jest dużo rzeczy zaznaczonych przy tym magnetofonie. A mianowicie ma też 3 silniki, czy ma 2 kapstany, 3 silniki i wrąbali tylko 2 głowice.
Jakby nie mogli tej trzeciej już. Nie wymyślono jeszcze trzeciej głowicy. No dobra, niech im będzie. Ale jak widać, ten magnetofon 72 był chyba taki najbardziej zaawansowany ze wszystkich. Czyli był Sony, od którego miał patenty, to było śmieszniej. I miał Direct Drive. Ciekawe, nie? Ale to widzisz, tak jak ktoś myśli, i to tak przewija. No. Przepraszam, jeszcze trochę, to było po chamskim. Dlaczego to przewija? Bo Nie przewijanie pierwszy jest nie ostatni. Na Direct Drive są rolki. Dlatego tak napierdziela, bo to on bezpośrednio na silniku. Okej. Dobra, kończymy. Znaczy, ja tylko się chciałem odnieść do tego właśnie, że mówiłeś, że patent od Sony, tak? Firma norweska. Wiele osób myśli, że globalizacja no to jest jakiś tam przełom lat 90., 2000, już tam XXI wiek i dalej, a tu widzicie, no jeszcze lata 70., początek lat 70. XX wieku i już firmy między sobą działały, patenty sobie nawzajem, czy tam nawzajem sobie projektowały, czy patenty sobie sprzedawały, więc to taka, ale to była jeszcze taka miękka globalizacja, powiedzmy, to nie to, co teraz. Tutaj na twardo. Tutaj widać, na jakimś filmie jest po prostu, jak to jest w środku zrobione, metal, więcej metalu. Tak, metal. Ja go rozbierałem, bo ja go sobie tam, powiedzmy, tam skromnie poserwisowałem, więc, ale już nie pamiętam, co tam było. Tam jeszcze, pamiętasz, Krzysiu mi pomógł przy elektronice swego czasu, to już kilka lat temu było. No, magnetofon stoi, gra do tej pory, czasami go puszczam. Teraz jak go oglądam, to jednak przychodzi mi ochota, że po nagraniu jednak go odpalę. Nie wiem tylko po co on jest podłączony, ale niech pochodzi, bo... Możesz benzyną go polać i podpalić. Zamiast odpalić? Ja powiedziałem, że ja go odpalę, a nie podpalę. Whatever. Nie łap mnie za słówka, ale co tu widzę? Dobra. Ale wiesz co, to jest jeszcze ciekawostka a propos tego magnetofonu, że to jest chyba pierwszy, który pokazuje pik. Wiesz co? VB-terach. Pik, ale czy pierwszy? Teoretycznie I tak. nie wiem. Tu masz też ferytową głowicę. Dobra. I tutaj ten rok jest też ciekawy. Bo to jest akurat coś, co chętnie zobaczę. Tą kasetę bym bardzo chciał mieć. Ogólnie. Z racji tego, że pewnie jej nie jestem w stanie kupić. Wy też. Jaką kasetę byś chciał mieć? TDK model T180 LN. Mamy tylko układkę. Czekamy na tą chwilę. Tak jak mówi nazwa. No. Ta kaseta ma 180 minut. 90 na stronę. No to ja też jej nie mam. No i raczej podejrzewam, że za telewizor jej posiadać nie ma okazji. Jak macie, to dajcie pomacać. Dajcie mi to zobaczyć. To szczególnie to jest świetne, bo naprawdę to było maksimum 180 minut, chociaż nie wiem, czy tam nawet 200 jakieś nie dochodziły. Ale powiedzmy pierwsze takie coś, co już jest grube. Natomiast jakbyście tą kasetę, podejrzewam, włożyli do tego Tandberga, to jednak zły sen Darka Koszmar by się zyścił, czyli zerwałoby to. Po prostu jest za cienka już folia. Mi się wydaje. Do nie wszystkich magnetofonów właśnie nadają się te długie kasety, tak. A i widzisz, następne, 72 mamy tego stereo belt, stereo pasek, czyli coś, co się kłóciło z Sony o miano pierwszego Walkmana. Tak? Nie wiesz. No pokaż. Stereo belt. Które to było? To wszystko było tak dziwnie, że... Pamiętam, ja to już gdzieś kiedyś widziałem na jakimś filmie chyba właśnie na YouTubie, czy na czymś, takie cudo widziałem. Dokładnie. To jest takie... 72 rok. No, zajebiste. Z Gwiezdnych Wojen, niczym gadżet. No dobra, ale coś takiego było, to też odchodzi troszeczkę, ale taka historia, nie? Że kombinowali jednak. 72 rok, a Sony tam chyba pod koniec 70 dopiero wypuścił Walkmana swojego. Znaczy nie, fajna sprawa, tu widzisz, masz takie, nazwijmy to ładownicami na akumulatory, ale chodzić w tej chwili z czymś takim, nawet jako vintage, no to takie trochę... No się zatrzymali, spałowali i zamknęli. No tak, w obecnych czasach. Akai GX myślnik. To sama nazwa ci powinna podpowiadać, co pisze. No dobrze. Nic ci nie powiedziało, nie? Wiesz co, pamiętam, że Tylko szukam 40. To jest 40.
65 funtów. Ale ty szukasz, czy ty masz? Czy ty miałeś? Nie, ja miałem 36. A To 36 oczywiście masz. są na zawisu, nie popierdoli, ale no powiedzmy tutaj ten magnetofon teoretycznie, bo to mogło być tak, że następny model 36 był nowszy niż 40, po prostu na zawodnictwo tak wyszło. Czemu pisałem 30? Nie wiem, bo chciałeś mnie zaskoczyć. Się zaskoczyłem właśnie. 40D. Czyli to paskudztwo teoretycznie z pierwszym magnetofonem z głowicami GX, tymi lepszymi. A był chyba jakiś czas temu, nie pamiętam, na Allegro chyba go widziałem. I też się głowili, A dlaczego może taka cena? nadal jest, nie wiem, czy nadal nie jest tak i tam była cena taka, no... No wysoka, ale to znaczy, no wysoka, nie wysoka. To jest pierwszy magnetofon z GX-em głowicami. 36 w sumie jest taka sama. To jest ciekawe, że tak samo w 36, chociaż tam chyba jest, nie, tu jest diod od nagrywania, sorry, winę tu. On nie ma nic, on ma tylko głowicę GX, ma wybór karty low noise albo chrom. Tutaj masz jeszcze to obcinanie wysokich tonów DLS, czy coś takiego. I to jest wszystko. Ten magnetofon jest kwintesencją po prostoty, natomiast ta seria GX, ta stara seria, to jest 73 rok, czyli 72 też może być. Po prostu to gra zupełnie inaczej. Naprawdę rewelacyjnie grające magnetofony. Jeśli macie, nie mówię, żeby kupować, jeśli macie okazję posłuchać sobie gdzieś, podjechać, zobaczcie. To nie ma nic, nie ma jakichś tam parametrów z kosmosu, właśnie typowa prostota, duży silnik, naprawdę silnik jest taki prawie jak od szpulówki i to po prostu działa. To jest dla mnie taka kwintesencja. Zresztą Darek, 36 słyszałeś, ile to grało? Nie, dobrze grało. Zajebiście grało. Tak. No właśnie nie pamiętam, jaki ty miałeś model, nie? Myślałem, że no to 36 miałeś, no w porządku. No, tylko ta 36 mogła być troszeczkę... Ona chyba nawet kiedyś jest na jakimś, naszym już tam sprzed roku, półtora filmie, żeśmy pokazywali. Mnie się wydaje, prawda? Na kanale jest. Może być. Tutaj też. Może być, tak. Tutaj następny GX, ten już jest troszeczkę większy. No ładnie. GXC, tutaj jest Poland 1000 zł, GXC 46D. I teraz tak. ADR ma, czyli automatyczną redukcję zakłóceń. I ma ten zdjęcie, żeby było, no kurde. Dolby chyba też tutaj jest. No. Powiększymy? No, tu będzie, może ci się uda Tu high powiedzieć. resolution, no proszę pana. Jest ADR, DLS jest, a jest ADR, nie ma ADR-a. Bzdury przepisałem. Dolby do góry mamy przycisk włączający tape selection, czyli w zasadzie to samo co ta 40, tylko masz Dolby. No i powiedzmy w ładniejszym wydaniu troszkę takim. No, może się podobać, tak, te wychyły pod kątem, ale 36 miała niebieskie, więc tutaj też się broni, proszę pana. Czyli mamy Dolby Noise Reduction, ale bzdury miałem napisane. Okej. Ładny, nie? Ładny. Ładny, ale ja mam jaki model? 75? No Szóstkę? chyba ten ostatni Nie wiem. zderzaków, tak. Bo jest jeszcze większy. No, bo w tym samym roku Philips wynalazł DNR-a, wypuścił na rynek. I teoretycznie znowu wracam do Philipsa, czyli odbijamy piłeczkę. Znowu ta walka. Japonia, Belgia de facto. Niemcy tutaj za dużo nic nie wnosili odkrywczego. Zrobili Norwedin, bo w tym są dobrzy, żeby komuś reguły swoje narzucać. Wiesz o co Tak, chodzi? Grzechu, a ty radykalizujesz. Widzisz, ale ładnie. Jeszcze trochę mnie dościgniesz. Ale ładnie. I zamknął kanał. Delikatnie podprogowo, tak piłeczka. N6720. To jest ciekawe, bo nawet nie wiem, który to jest. N6720. No nie to. To z pewnością. Za daleko żeśmy wylecieli. Nie, bo wpisałem 47. Spodziewałem się magnetofonu. A to cholerstwo to jest po prostu limiter. DNL. I zobacz, zatkało mnie. O, dupa, nie zobaczysz. No widzę tutaj. Dodatkowe ustrojstwo. To znaczy te rzeczy są, bo masz tam adresy, nie adresy, DBX, Dolby masz zewnętrzne, a to był pierwszy DNL. Natomiast to jest fajne. Przepraszam, bo takie coś to nie połączysz tylko, proszę pana, do magnetofonu kasetowego, ale też szpulowego również. I już się robi zabawa inna. No
to powiedzmy jest gadżet, który teoretycznie można sobie kupić i mieć z niego jakiś pożytek nadal w czasach obecnych. No okej. Drugim takim, w tym, znaczy ostatnim z roku 72 ciekawym magnetofonem, bym powiedział, jest, znowu nie uwierzysz, Panasonic. Czyli Japonia kontra, na razie Panasonic i Philips wygrywają, bawią się w ogóle za pomocą kasety, bym powiedział. Panasonic i to jest model RS 296, no sam zgadnij. No to już wszyscy mają tego, że tak powiem, się ślinią na ten widok. No ładna rzecz. No, bardzo ładna, taki już można powiedzieć lekki zajob projektanta. No ale tu Karuzela taka, no ale fajne. Hitachi czy jakieś inne Mitsubishi miały już po prostu wolną rękę. Zrób i to ma działać. No to zrobi. I działa. Mieli gramofon i zrobili z tego magnetofon. No. Tak by to wyglądało troszeczkę, nie? No ale piękna rzecz, natomiast cen nie będziemy tutaj podawać, bo to podejrzewam jest dość drogie, bo to jest japońskie i jest zajebiste. Tak więc tutaj, no coś było, no to nie, $600. Jeszcze, lubię, te ciekawostki historyczne nie są tak drogie jak te topowe magnetofony, które rzeczywiście były pod typu jak najlepszy dźwięk, żeby to wydobyć z tego urządzenia. Tutaj jeszcze się bawiono właśnie, żeby takie urządzonko dawało trochę frajdy, miało trochę inne zastosowanie, bo to cały czas mówimy o zastosowaniu takim, nie powiem cywilnym, tak, tylko bardziej rozrywkowym. Nie w kierunku tego, żeby słuchać dobrze, tylko żeby słuchać tak w taki sposób, jak kaseta była zaprojektowana, czyli słuchać de facto dużo. Robić przy tym imprezy. No, kaseta miała swoje ograniczenia, tak samo jak płyta winylowa, no. Okej. Ale jeżeli komuś sprawia to przyjemność, no mi sprawia przyjemność słuchanie płyt winylowych czy kaset magnetofonowych. Wolę nawet kasetę magnetofonową niż chyba CD. CD jest dla mnie zbyt suchy, taki wycięty z wszystkiego, a kaseta magnetofonowa ma te swoje niedoskonałości, które mi pasują. Okej. To jeszcze zrobimy w tym odcinku, myślę, podzielimy to na dwie części, a niech wasz... Znaczy dobra, nie będę mówił, żeby was szlak trafił, ale no po prostu będziemy, no... Powiedziałem to, sorry, wiem. Nie, no to po prostu jest tego jeszcze troszeczkę parę lat. On myślał, słuchajcie, z takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak, ja zawsze mówię, jak mówię komuś, żeby mnie całował nosek, to myślę o pozytywnym. Nie myślę, wróć. W ogóle, ja jeszcze będę dzisiaj jadł kolację, daj mi święty spokój, grzechu. Widzisz, można się kopać, nawet będą miły. Dobra, czyli tutaj mamy następnego na liście. Uher TG 360, teoretycznie 73 trzeci rok, więc naprawdę idziemy niecałe 10-11 z okładem już od wynalezienia. I zobacz, ten już tak, on bywał. Powiem ci, zawsze miałem ochotę na ten magnetofon. I chyba go kiedyś oglądali, on ma tutaj boczkiem, wkładamy tutaj jemu kasetę, jak w starych, słuchajcie, kaseciakach samochodowych z lat 80. się wkładało, niektóre były, że bokiem się kasetę, tak potem krótszym. No, zresztą to widać po prawej stronie, tak. No ale no powiedzmy dla osób niedowidzących bardzo ładnie opisałeś. Cieszę się. Nie był tani, zobacz. Ale to 360. No pisze na boże 361. Nie patrzymy na to. To nie chce pisać, niech chce pisze. No udzielać się. Że to nie był tani magnetofon, prawie 1300 marek niemieckich. Nie, 1800. O, to jeszcze więcej, 1600. No 1800, to droga zabawka. Chromówka do 15 tysięcy idzie. Połowa jakiegoś średniej klasy samochodu wtedy, pod koniec lat 70. No tak, ale 70 decybeli na żelazówce? No ciekawe. Nie, tutaj będzie to raczej. Już herce są, normy są, wszystko jest, dobra. Mamy co? 3 silniki. Dobra, mamy 3 silniki. No, 4-ścieżkowe. No pasmo przenoszenie na chromówce do 15 tysięcy, więc już fajnie. Tak. Na żelazówce 12,5, no to powiedzmy. No, jak mówiłem na początku, dupy nie urywa, ale 15 tysięcy na chromówce już jest fajnie. Ale mów dalej, no. Tutaj to się przede wszystkim broni wyglądem. Tak myślę.
no wygląd ma osobliwy, no szczególnie mówię, no ta Tylko kaseta większe. po krótszym boku. A widzisz ten tak, przycisk obok? i te wychyły, tutaj masz te pole Dobrze, takie. a patrzysz na ten Dobra. przełącznik po prawej, to jest z autorewersem. Magnetofon. Wiesz co, ja nie widzę, co tam jest napisane. Za Obrazki małe, są. za mały tekst, tak, za mały tekst, za mało Ale obrazek. obrazki są. Dobra, to jest autorewers. I ma automatyczny wybór kasety. Teoretycznie. Dolby ma, proszę pana. Ma pilocika. Ma wzmacniacz 2x10 watów. Ciekawe, nie? Ty to wszystko widzisz? Bo ja nie widzę. Tak mi opowiadasz, jakbyś widział, a ja tego nie widzę. Człowieku małej wody. A, to mi po No powiększyłem cię, no, bo to jest wzmacniacze, masz górę, lautsprecher i wszystko, nie? Tu masz No, diody dobra. jeszcze i ogólnie balans poniżej, Dolby jak widać i no w zasadzie korbaj. Podpinasz kasetę i jedziesz z koksem. Znaczy kolumny, bo że kasety nie podpinasz. Ciekawe, nie? To jest 360, a nie, tu jest ładny zdjęcie, 360. To jest akurat ciekawostka. Myślę, że to raczej nie będzie bolało chętnych zakupić, bo to jest bardzo specyficzny magnetofon dla specyficznego odbiorcy. Tak bym to określił. To jest jak Brown trochę. Tak, bo urodą on po oczach nie kłuje, to prawda. No mi się akurat podoba, więc tutaj no mówię. Nie, no to ma specyficzny design, no to masz rację, jak Brown, taki przemysłowy, taki industrialny, zgadza się, pełna zgoda, no. No w środku też zobacz, jak ładnie wszystko zrobione, no. O, no dobra. I tak robili Niemcy w 73. To jest chyba pierwszy niemiecki w ogóle magnetofon na liście, który cokolwiek. A nie, był jeszcze ten dual reporterski w pełni, sorry. Był. No i był Dual 901, tak? No drugi powiedzmy magnetofon z autorewersem. Tu się pan chyba rozpisał trochę na temat tego dual Tandberga, ma widać, że no właśnie, zbiera takie starocie. Ja tutaj powiększę sobie ten element, bo też mnie interesuje, bo to chyba nie ma właśnie wyboru typu kasety. A nie, tu masz ferrochromowy, możesz włączyć, więc chromówkę i żelazówkę automatycznie wybiera, a włączasz tylko przyciskiem ferrochromowym, która jest dziwną kasetą. No tak, o tym nie wspomnieliśmy, że w międzyczasie jeszcze ferrochromowe, czyli próbowali łączyć to. Mam parę ferrochromówek i no po prostu jako ciekawostkę bym to potraktował. No ja kiedyś próbowałem nagrać, wysterować ferrochromówkę, to próbowałem. I dałem Liczą sobie się spokój. chęci, pamiętaj. Tak. I zobacz, są od góry podświetlane, to takie ładne. No tak, żeby było widać, tylko przez to coś widać, no. No, Dobra. zobacz, Uher. Niemcy. Dobra. Whatever. To są Niemcy? A tak, ale to współcześnie już. A to stary katalog. No wiem, ale coś wiedzieli może. Myślę na tym, tym, co tutaj, to nie jest Uher, to jest Macintosh. Chyba. No właśnie, ja też tak się patrzę. Ty mówisz Uchera, to pod spodem. Co to jest? Na rynek Ten- amerykański może, no bo Macintosh. No to jest Macintosh. A, Po lewej jest Macintosh. No, a ten magnetofon szpulowy to jest Ucher. Ucher, tak. Dobra, To jest nadal Deluxe. Ucher, nad Deluxe. Ucherem coś jest. No to jest ta kaseta Tak. właśnie. A to jest ta kaseta tutaj. No tutaj nawet jest do góry napisane No chyba to nie domyśliłbym się po tym zdjęciu. Spólówka to jest SG560. Tutaj jest, jak widać, kto zatrzyma, to będzie wiedział. Tam SG560 to jest Deluxe, tylko w innych szatach. Takie coś. Royal. Royal. Bo Nie Deluxe, jeszcze ale chyba Deluxe. Royal Deluxe, tak, Ale nie bo wiem, Deluxe czy- był inny, to jest nie- Royal. No. Nie, ale nie wiem, czy w tym wypadku akurat nie było po prostu Royala, tego czarnego. Nie jestem pewien. Bo tutaj tak naprawdę rozchodzicie tylko, Darku, jedną rzecz, o tą trzecią głowicę. Tak, ale ty i ja żeśmy się na tych magnetofonach przejechali, nie? No to czy mają swoją historię, okej, tak samo jak Tandbergi. A dobra, był Deluxe, dobra. Był Deluxe. Dobra, Ja niech miałem się Deluxe, no będzie. właśnie. No to Na Deluxe tak samo się można przejechać jak na Royalu. Tam są specyficznie przekombinowane. Tak, więc to jak macie, cieszcie się, zazdrosza. Jak działa, to bije wam brawo. Nie bić brawo, ale to chodzi o to, Darku, że Nie, no to bardzo dobrze właśnie, jak komuś działa, no to bardzo dobrze. No, A takiego bo- byś przyjął? Omega Drive, no brałbyś.
No to coś... No brałbyś. No szarpałbyś. No brałbym, ale podejrzewam, że ma te same usterki co zwykły Royal. Tak. Czy Royal Deluxe. No. Lecimy dalej. Dobra. PIK A450. Tak. PIK, tak. Ostatnio byłem poprawiany, chyba że coś mówiłem źle. Znaczy nie mówiłem brzydko, tylko źle mówiłem na temat wymawiania nazwy. Nie pamiętam czego. Z tym magnetofonem teraz ja coś powiem też. Jak zwykle słucham. Obok tematu, bo to Grzegorz mówi na temat, to ja mogę mówić obok tematu. Lata temu kupiłem sobie takiego TIG-a A450 na Allegro. O kurde. Na Allegro kupiłem Nie TIG-a wiedziałem, się nie chwalisz. A, bo słuchaj mnie, słuchaj mnie dalej. I koleś... Jadę kiedyś samochodem, koleś do mnie dzwoni, czy pisze SMS-a, już nie pamiętam. Tutaj, proszę pana, gdyby pan mi mógł przelać za niego zaliczkę, bo ja muszę go wysłać, nie? Nie chciał dużo tej zaliczki. Ja zawsze jestem zwolennikiem za pobraniem. Zaliczkę na chleb? Wiesz co, nie wiem na co to była zaliczka. Natomiast no, to są na chleb, co chodzą i na chleb zbierają. Może na chleb wpłynie, tak? No. A może na chleb w żyłę, trudno powiedzieć. Ja tu już obstawiam, że na chleb w żyłę, bo to trzeba mieć zjechany łeb, nie? Teraz nas spadują za ciebie. No, dobra. Że co zrobią? Zbanują nas przez ciebie. No to zawsze musi być czyjaś wina, nie? No tak, ale ja wolę, żeby była Ja twoja. tam nawet no ale to pewnie słuchajcie, co się domyślacie. Zapłaciłem mu. Dobre serduszko ma. I kontakt się urwał, tak? No oczywiście Allegro tam... Allegro... Dużo czasami mówi się złe o Allegro, bo Allegro jest drogie i tak dalej, szczególnie dla sprzedających, tak? Dla prywatnych, indywidualnych sprzedających, no faktycznie tam po tej kasie no, nie walą, tylko duże mają opłaty. Natomiast jeżeli jesteście kupującymi, ktoś was oszuka, to był już mój trzeci raz na Allegro. Pamiętam, że jeszcze w międzyczasie były kolumny na 17. I Allegro bez problemu zwraca pieniądze. Trzeba tam chwilkę siąść, opisać, tam pokazać przelew. No i zwrócili mi pieniądze. No ale myślę sobie, skąd ten debil miał tego A450. I jakoś tak szukałem tak jak ty teraz. Śmiałem się troszeczkę sam z siebie, nie? No ale to człowiek każdego... Nie podejrzewam, że każdy jest złodziejem, nie? No i znalazłem, jest film na YouTubie, jakiś Amerykanin pokazuje właśnie tą 450 i później na zdjęciach zobaczyłem, że on porobił stop-klatki, powycinał i wsadził na Allegro, tak? No, Miałem adres nawet barana, on mieszka gdzieś tam bliżej ciebie, no ale nie chciało mi się hej do kretyna. Nie chciało mi się jej do kretyna, bo jeszcze inwektyw w jego stronę właśnie, ale obstawiam, że się należy. Ale nie, no to ja jestem sobą, ja nie będę udawał kogoś i mnie Dobrze, ale ja nie mówię, że nie ma. Na inwektywach się kończy, nie? Natomiast ja już tam z wiekiem człowiekowi przychodzi, robi się bardziej wyrozumiały, także tutaj ciśnienie mi się w tej chwili z tego względu nie podnosi. Natomiast ja zawsze mówię, i to też mówię czasami, dlaczego jestem zwolennikiem kupowania sprzętu za pobraniem, dlatego no, że omija się coś takiego, tak? Omija się coś takiego, no ja wpłaciłem zaliczkę, no ale zaliczkę oczywiście otrzymałem z powrotem. No gorzej by było, gdybym... Bo on tam wtedy nie chciał wygórowanej kwoty za to, nie wiem, 4-5 stów, to wszystko, nie? Tak, żeby nie, I to było w licytacji, ja wygrałem licytację jeszcze. Ja jeszcze wygrałem licytację, tak, Grzesiek, ja wygrałem licytację, tak, pamiętam, że wygrałem licytację, no. No dobra. A ten TIG dlaczego nam się tu trafił? Bo to jest pierwszy TIG, gdzie masz na froncie wywalone jak w szpuli, a kasetę wkładasz od góry. Tak. I jeszcze tam jest magazynek chyba, jeśli dobrze widzę, nie? I są diodki od piku. Jest dioda pik. No, bardzo ładny TIG, jakoś tak później mi przeszło, zresztą ale jest ładny, wizualnie. Jest ładny i kaniasa. O, tu widać, tu pik level, tak. Widzisz? Do góry, czyli tak, jak ci pika, to jest level. No. Dobra, tak. I teraz wracamy do czegoś, co się rypnąłem, bo mówiłem, że 700 jest pierwszym, ale niestety 1000, więc tutaj moja kulpa, poprawiam poprzedni odcinek, chociaż sam mówiłem, że 1000 jest jeszcze. Na Kamiichi. I wchodzimy teraz właśnie do tego, chcę skończyć niedługo tą część, bo wchodzimy z tej ery takiej... Do czego to jest? Po erę... O kurde, na tym masz słuchanie muzyki, tak?
I to jest Tak, bardzo bo teraz jesteśmy w takim pełnym vintage'u nadal. No a już może schyłkowy, bo już pierwsze magnetofony klasy hi-fi, tak jak mówił Grzesiek, Norma Dean niemiecka nam się trafiły, więc to będzie uczciwie tu postawić pauzę i zrobić drugi odcinek już o takich sprzętach bardziej nam współczesnych, Dokładnie. aczkolwiek nadal vintage'owych. Nie ta tysiączka. Ta tysiączka? Nie. Bo to musi być Nakamichi Tree Tracer. Ja nie mogę. To miałeś chyba niżej Tree Tracera, mi się wydaje, Nie, Grzesiu. to teraz nie wiadomo, bo się okaże, że to jest właśnie tysiączka Tree Tracer, przepraszam. Tree Tracera na przykład, tak. Wiesz co, tylko to by trzeba było zrobić jeszcze może 1973. Dobrze. Jakby ktoś się zastanawiał. Mnie cały czas rozkmina bierze, może ktoś wie, jaki był pierwszy europejski magnetofon szybowcowy, bo to mnie bardzo ciekawi. No nie, to jest tysiączka. My patrzyliśmy na 700, a tysiączka była pierwsza. Cholera, jakie to jest ładne. No jest ładny, jest. On ma chyba to jeżeli dobrze widzę i dobrze pamiętam, on Azymut. to był ten z kasetą taką ze skóry miał pokrywkę, nie? Na kieszeni kasety chyba miał skórzaną, Tak, mi się tak, wydaje. tak, O właśnie tak, tutaj, tak jak widzimy na tym zdjęciu po prawej, tak, Aha, ona tu jest nie też widać tak ładnie kasety. napikowana. Tutaj, a nie, widać. Nie widać kasety, rzeczywiście. No kurczę, ładne bydle. No co tutaj dużo mówić. Otwórzmy sobie, nie wiem gdzie to mi się otwarło, cholera. O, tutaj. $4200, ale kanadyjskie, więc spokojnie. No ładne. I jest Freehead Cassette System. Dziękuję. Bardzo ładny. I to jest pierwsza, jeśli chodzi o trzy głowice, już z grubej rury na Nakamichi walnęło. A zobaczcie, jeszcze parę lat wcześniej robiło magnetofony dla Adventu amerykańskiego, a tutaj nagle z czymś takim wyskoczyli. Monitor Tapeson, Dolby Noise Reduction, DNL o dziwo, czyli Philipsa standardzik. Limiter mamy, chromówkę i normalne. Ja powiem ci, właśnie ja jestem bardziej zwolennikiem DNL-a niż Dolby. Jakoś jak włączam filtry DNL, bardziej do mnie to przemawia. Bardziej moim uszom się podoba DNL niż Dolby. Dolby prawie nie używam, a DNL-a i owszem. No dobrze, ale No tu to jest tyle. ciekawostką to, co jest pod klapką, tutaj to co widać, czyli masz tutaj jeszcze Tak. ton, masz od razu jeszcze azymut, tu brakuje gałeczki, tak a propos. To cena z gałeczką byłaby na pewno wyższa. Albo się przekłada gałeczkę, też tak może być. Pitch control, no to już Nie jest wiem, czy grubo. tam się śrubokręta nie wkłada, wiesz? Nie, no tu masz RAM, PH, RH, dobra. Nieważne. To może jest zamienna, a może tak jak mówisz, faktycznie jest zamienna. Nie, po albo prostu na nie ma, nie śrubokręt. szukamy, nieistotne. To jest mało istotne, gdzie jest gałka. No okej, no jak widzicie, no tutaj ten nie dosyć, że trzy głowice od razu wsadzili, to jeszcze wiedzieli co z tym zrobić. Czy jeszcze azymut się liczy, czyli to jak głowica jest jak okręt płynący, no kwestia, którym bokiem bardziej haczy i no to już naprawdę z grubej rury i to jest ta właśnie chyba data przejściowa pomiędzy tymi zabaweczkami, powiedzmy, gdzie jeszcze nie wiadomo, czy to do maszyny grającej się nadaje, czy jako zmieniarka, czy coś tam. Era komputerów jeszcze nie nadeszła tak jak powinna. No właśnie powstały takie Nakamichi 1000, wcześniej mówiliśmy, że 700, tutaj przepraszam, w tym samym roku 700, to był po prostu niższy model Nakamichi 1000 i po prostu było krojony tak, żeby normalny śmiertelnik mógł sobie pozwolić na to cholerstwo. Podejrzewam, cena w tamtym roku nie była dużo niższa niż to co teraz. W przeliczeniu na ekwiwalent naszych pieniążków. Zobaczmy sobie jakie ceny są. 2000 euro. No. Ceny jak widać są różne. Za 14 koła w Stanach, ale tu w Stanach jest droga, bo jeszcze drugie tyle wysyłka. 13, no jest drogo, dobra. Jest drogo. Nie jest to cena Dragona, ale no tutaj chyba płaci się od kilograma. Tak myślę. $1789. No. No okej, po prostu w cenie drogo. Te magnetofony są po prostu drogie. Nie dziwię się, bo to jest taki, no rzeczywiście dla mnie to jest kamień węgielny. I teraz tak, co to jeszcze ciekawe było w tym roku? Ferochromowe typ 3, no to, że zrobiło Sony swoją kasetę ferochromową, to chyba nas nie obchodzi. Plus magnetofon niby Sony zrobiło TC177SD. Jak to wygląda? Sony TC, myślik 177 SD. A tak to wyglądało. A widzisz, w 74 z tej serii magnetofonów Sony wypuściło bodajże
I jeszcze swój pierwszy, znaczy Sony, swój pierwszy magnetofon 3-głowicowy. Rok później, z tej serii. Jeśli to nie jest ten, bo mogę się w tym momencie wykorbić znowu. No, dobra powa. Za dużo informacji na mnie się przegrzewa już. Tylko sprawdźmy, co to jest w ogóle. Czy to jest, czy nie, raczej nie 3-głowicowe maleństwo. No ale ładniutkie. No i zobacz, co one potrafi, prawda? Tu są jakieś parametry. A nie, 3-głowicowe, proszę. 177. To dobrze myślałem. Czyli to jest pierwszy magnetofon Sony. Czyli w zasadzie w tym samym roku, co Nakamichi. I kto był pierwszy? Co? No, kto był pierwszy? No jest... Freeheads. Nie wiem, czy rozwiążemy tą zagadkę. No, mi się wydaje, z tego co pamiętam, pierwszy był Nakamichi, ale to trzeba uważać, bo Sony też może być po prostu jako jeden z dwóch pierwszych. No, to kwestia może miesiąca lub dwóch. Jak dobrze pamiętam, coś takiego czytałem kiedyś na ten temat, że może Nakamichi tam o miesiąc szybciej Sony wypuściło 3-głowicówkę. Aczkolwiek Sony jest zdecydowanie tutaj tańsza, a również jest ciekawe pod względem historycznym. I to ma... Dobra, po tej audycji, że tak powiem brzydko, podrożeje troszeczkę. Nie wiem, czemu tak obstawiam. No to i tak taniej nie było, pamiętam. To ma Tak, to rację, więc... no tutaj mamy 3000, no dobra, taniej nie było. I nie było ofert kupna, czy 2 nadal lata jest temu. do sprzedania taniej. No, tak. To tak gdzieś mogło być. No, tutaj No pamiętam, że widzisz, namawiałeś mnie na niego. Pamiętam, że namawiałeś mnie na pierwszy niego. 3-głowicowy. Tutaj nie wiadomo właśnie. Tu bym powiedział, że raczej Nakamichi był pierwszy. I to jest naprawdę kwestia miesiąca w tym wyścigu całym. Okej. Jeszcze sprawdzimy sobie to Sony TC137 SD, jak już jesteśmy. Mogę sobie wykończyć wszystko, co tutaj jest. Zobaczyć sobie chociaż to maleństwo. O, tu już jest skromniej. Zdecydowanie skromniej. $80. A ten tutaj ma chyba ferrochromowe. Właśnie kasety. Tak jest, ma. I to jest taki feature wymieniony. Już autostop. Ferret and ferret. Bardzo dobrze. Dobra, akceptuję, no spadać. No i to w zasadzie ten magnetofon przedstawia taką wartość historyczną. Tak, co? By trzeba było jeszcze wspomnieć o ANRS-ie, czyli absolutnie nieskutecznej redukcji szumów, jak to się zwało. Pierwszym niby przedstawicielem z tym jest JVC CD. Teraz 1669. Ciekawe, co mieli na myśli autorzy. Są 69. Aczkolwiek dobra, tutaj na HiFi Engine. Zobaczmy sobie. No ładne, powiem ci. Ładniutkie. Taki ubity lekko. Dwugłowicowy, tylko tutaj jest właśnie to, że on nie ma Dolby, tylko ANRS, czyli ichże system redukcji szumów. No i to JVC chyba do samego końca ciągnęło ten NRS, tak? Jeszcze To jest pierwszy. prawie niemalże współczesnych nam kaseciakach, to znaczy tam jeszcze A ty lata lubiłaś chyba DNL, 90. tak? Można było... Proszę? Ty DNL Tak, ja lubię DNL. Jeżeli już korzystam, a rzadko korzystam, to korzystam z DNL, zgadza się. 2050, no to jest pierwszy magnetofon tutaj z systemem DNL. Tada! Mówiłem, że skądś go znam. Ty go nie masz? Nie. A może? Wydawało mi się. A to może mi mówiłeś, żebym go kupił kiedyś. A może go No kupiłem? bo pamiętam właśnie, że skądś go pamiętam, a No mi się dobra, dało, że nieważne, go to są masz. nasze rozkminy, to już... A może mam? Nie mam. Dobra, nieważne. Natomiast to jest pierwszy magnetofon z DNL-em. Sterowany jest, jak dobrze pamiętam, tutaj przyciski ma na elektromagnesa, więc jak od prądu go wyłączymy, to robi pym. Wyłącza się sam. Taka ciekawostka. I pasuje do tych szpulowców. Jednego takiego mam na biurku 24-14 chyba stylistycznie, więc już jakiś zestaw można sobie wyprodukować z tym magnetofonem. I one są tutaj, no, Ukraina, to raczej nie będziemy jechać po to. Jeszcze zostaniemy. O Boże, kiedyś. Natomiast tak, co tutaj, jakieś sceny, właśnie to mnie interesuje, tak na koniec. No i no. Ale fajnie się rozkłada. Nóżkę dali, nie dali nóżki.
Wiesz, Philipsy szpulowe to na przykład z tej serii właśnie, powiedzmy, o tym designie szpulowce, właśnie takie jak tutaj jest kawałek, N4418. One jak tutaj otworzysz sobie, to podnosisz jedną część i masz taką jak w samochodzie masz, jak podniesiesz maskę, masz taki kawał druta, to tu masz to samo. Opierasz po prostu na kawałku drutu sobie. Drutu. Dobra. Okej. Dobrze. Te magnetofony to kwota paruset złotych i jest też kawałeczek, 99 zł była oferta, ale to było kiedyś. Ale myślę, że bliżej właśnie tej kwoty jest, no dobra, Haiki Shark są, jest tego więcej, proszę. Mamy coś, 300 zł. 322 zł. No to 300 we Włoszech. No ale ładniutki. Ładniutki, tak, fajne. Włosi jakoś potrafią dbać o te rzeczy. No dobra, mają, dobra, cofam. Nie, tu brakuje kawałka blendy po prawej. Ale ogólnie mucha nie siada. I jest DML. I są chromówki. I jest, widzisz, tutaj to jest ciekawostka. Na tym zdjęciu to fajnie widać nawet. Tu się przyjrzymy, bo świetne zdjęcia. Tylko to jedno, dobra. Co piszę na chromówce? Tak, że hi-fi jest tylko przy chromówce. Tak, i właśnie chodzi o to, że to był chyba pierwszy Philips, który normę hi-fi spełniał. Tak a propos. Dlatego ja kiedyś o tym mówiłem, bo to był pierwszy magnetofon klasy hi-fi wyprodukowany przez Philipsa. Dobra. Tak, ale przy chromówce trzeba mieć to na uwadze. Okay. Zostało nam troszeczkę. Od Philipsa zaczęliśmy, de facto o Philipsa ten odcinek kończymy. Bardzo dobrze. Tak, to będzie koniec pierwszego odcinka, bo będzie odcinek siłą rzeczy, z czego należy się domyśleć również drugi. Spodziewać i przygotować. I tak jak mówiłem, eksperymentujemy z tą kawką. Opis znajdziecie w opisie. Czy link w sumie. Możecie mi albo Darkowi, kogo bardziej lubicie, kawkę postawić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już pali o całą resztę, żadnych patronite'ów. Mam to gdzieś. Dalej nie wiem, o czym mówię, więc pewnie dużo oczy i myśli. Ale nie, ja się z kawą zgadzam, bo ja kawę zawsze piję u kogoś. U ciebie piję, gdzie indziej piję. Nigdy nie piję kawy u siebie, dlatego że jeżeli chodzi o prace kuchenne w ogóle, poczynając od zrobienia herbaty przez kanapki, ewentualnie jakiś obiad tutaj nigdy sobie nie zrobiłem, tam mimo dobrze ponad 40 lat, ale już zrobienie kanapek jakąś nerwicę we mnie powoduje, także ja wolę, słuchajcie, wsiąść w samochód, pojechać parę kilometrów dalej, gdzieś do miasta, coś zjeść. Okay. A co i też chyba zaraz na kolację zrobię, niż robić sobie samemu, także faktycznie. Nie traci czasu na drobiazgi. Kawę piję po chałupę, już wszędzie, tylko nie u siebie. Okej, to kiedy muszę zapraszać cię kawę chować w takim wypadku. Także ja to jedynie dam w porywach herbata z cytryną. No. Ja wiem, że w tym magnetofonie wypadał ten przycisk. Gdzieś, nie wiem czego miałem, naprawdę, to są moje rozkminy, ale... Nie, może mi mówiłeś kiedyś, żebym go kupił, ja coś pamiętam, jakąś właśnie historię z tym magnetofonem, może ty go nie miałeś, może ja miałem go kupić, no coś takiego było. No ale ogólnie ładna rzecz i pasuje do szpulowców, więc tutaj też można. A mówiłem Darkowi właśnie, to powtórzę się, że to jest pierwszy magnetofon klasy hi-fi marki Philips. Dobra, no to cóż, to my spadamy, wy nie spadajcie. Zapraszamy pewnie do następnego odcinka, skoro powiedziałaś już A. Czekamy na komentarze. I C. Przypomina mi się o tym... Dobra, nieważne, nie będę dowcipów na antenie opowiadał. Może zrobimy jakiś kanał, gdzie będzie można sobie pofolgować troszeczkę. No dobra, no to co? Lecimy. I subskrybujcie, bo zawsze mówię o tym na początku filmu, żeby subskrybować, tak? No jeżeli ktoś dotarł do końca, no to być może to zrobi. No pewnie mamy już... Na końcu. No, żyćku, no. Ale kto chce, to nie chce, kto nie chce, to nie chce. To jest pewna dobrowolka. Myślę, że tak należy to traktować jako dobrowolkę. No my jakiś czas, teoretycznie pierwszy raz dzisiaj pomyślałem, że o tym, że jakąś pracę tutaj z Darkiem wykonujemy. Tada. Co ty mówisz? No, to czy... To się narobiłeś dzisiaj? Nie, ale przyszło mi to do głowy, że to jest jakaś praca też, bo my to robimy, ja to robię dla przyjemności, ty to robisz dla przyjemności, tak? Ale teoretycznie, dobra, to są rozkminy takie moje. Nie słuchajcie mnie. To już siedzę ponad 2 godziny przy tym mikrofonie. No siedzisz i patrzysz, ale co, głupszy wyjdziesz?
Nie no, głupszy nie wyjdę, no. Tego już też, no. Nic nie powiem, panie, bo bym się sam wkopał. Dobra, no i widzicie, tym skromnym zabiegiem, że tak powiem, kończymy. Część pierwszą. Już my tak kończymy po 2 minuty, jeśli nie lepiej. No ale no powiem ci, ja też sobie parę rzeczy przypomniałem z tej historii magnetofonów. Nie kasety jako kasety, tylko magnetofonu. I no, ich ciekawie. Dobra, rozdział pierwszy za nami. Trzymaj się, Darku, trzymaj się na razie. Hej. Ty również się trzymaj grzechu. Cześć i do usłyszenia. I chwała.